I jesteśmy jak najbardziej na żywo. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co nam ciekawego w świecie filmu, nagród, komiksów, strajkowiczów, bo też będzie oczywiście o tym, że scenarzyści w Hollywood strajkują. Krótko mówiąc, pogadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie. Witam wszystkich na YouTubie, a także na TikToku. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Postalowy, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Witam bardzo również Brontosa, bardzo mi to miło, bardzo fajnie, że jesteście. Słuchajcie, na początek kilka słów, oczywiście tytułem wstępu, bo tak zawsze jest. Tak, to o czym musimy powiedzieć. Panie i panowie, ja wiem, że dzisiaj miał być z nami Michu Szczepański i mieliśmy pogadać o Patrycjuszu Wegecie, o moim ulubionym reżyserze, no ale tak się jakoś złożyło, że plany troszeczkę życie miało inne i odcinek z Michem jest przełożony na za tydzień, panie i panowie. Witam bardzo wszystkich na Facebooku, wróć na TikToku, co ja gadam z Facebooku, na TikToku, więc z Michem będziemy się widzieli za tydzień. Ale coś odleczę, to nie ucieczę. Obejrzałem w końcu film Patrycjusza Wegety, czyli Niewidzialną wojnę. Stwierdziłem, że skoro już oglądam takie cudowne arcydzieło, no to też jakoś to wykorzystam, panie i panowie. No i stwierdziłem, że okej, dobra, lecimy i tak, i postanowiłem zrobić z niego 5 materiałów. Wiem, ktoś powie, stary, porąbało cię, no ale rzeczywiście film długi, prawie 2 godziny 20 minut, więc, ale dałem radę. Otóż już w tym momencie macie możliwość obejrzenia bluzganej recenzji. Ona jest od dzisiejszego ranka, chyba jakoś tak. I widzę, że na razie jest na pierwszym miejscu wśród 10 ostatnio opublikowanych recenzji. Rozumiecie to? Nie Super Mario Bros., nie Dungeons and Dragons, nie Evil Dead, nie nawet Strażnicy Galaktyki, tylko właśnie bluzgana recenzja Patrycjusza Wegety. Lubicie to? Więc jak najbardziej ona szaleje. Dodatkowo będzie od wtorku dostępna tylko i wyłącznie w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast 2,5 godziny komentarz. Kiedyś robiliśmy to na moim starym kanale, czyli na Marcinowe Recenzje Ekstra. Komentarz możecie sobie włączyć dokładnie i obejrzeć i wtedy też możecie wbić na Marcinowe Recenzje Ekstra. Od wtorku będzie również dostępny tam 2,5 godzinny odcinek, gdzie będzie to właśnie komentarz w starym stylu. Także możecie jak najbardziej to sobie zobaczyć. I dodatkowo Lincoln już tworzy i przed końcem tego miesiąca pojawi się właśnie skrót z tych, gdzie to jest tutaj, skrót z tych 2,5 godzinnego odcinka, więc to rzeczywiście będzie dużo, 5 materiałów, a dodatkowo oczywiście za tydzień widzimy się z Michem Szczepańskim i pogadamy sobie o Patrycjuszu. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Zaraz tutaj pogadamy dalej, ale patrzymy. Cześć Darku, witam cię bardzo serdecznie. Krzysztof Kubiak, witam i pozdrawiam z maturalnego maratonu. Powodzenia życzę, powodzenia na maturze. Iron Crab, Marcin, ja cię podziwiam, że jesteś w stanie funkcjonować po ostatniej recenzji. Mam nadzieję, że się podobała, co? Rzeczywiście tam było dużo rzeczy. Cześć Jarku, witam, że fajnie, że jesteś. Krzysztof Kubiak, Niewidzialna wojna to ostry konkurent do teksańskiej masakry piłą mechaniczną 4, Drogi bez powrotu 5 i 6 najnowszymi Puppet Masterami. Nie no, wydaje mi się akurat, że Droga bez powrotu wróci, że Niewidzialna wojna jest chyba nie do podrobienia, bo mam nadzieję, że Lincoln naprawdę mnie zaskoczył, jeżeli chodzi o pobudki. Pobudki mnie w tym momencie rozwaliły. Pozdrawiam wszystkich na TikToku, więc było dobrze. Pentologia, lecisz lepiej niż martwe zło. Lecę hardcorem, stwierdziłem, że już tego filmu nie będę nigdy w życiu więcej oglądał, więc przynajmniej niech mamy jakąś korzyść. Mimo że był jeden z komentarzy, ktoś napisał: Marcin, mam nadzieję, że zapłacili ci za obejrzenie tego filmu. No niestety nie, ani nawet chorobowego, szkodliwego nie zapłacili. No jakoś tak to jest. Gdzie to było? Ta recenzja była wyczekiwana bardziej niż wichry zimy od Martina. No coś w tym rzeczywiście jest. Uwielbiam fragment o Adamczyku. Dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy. Myślałem, że najbardziej wam się spodoba fragment o leniwym Wedze albo o kredkach. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Jurku, fajnie, że jesteś, więc to jest tak. Oczywiście jesteśmy na YouTubie, a także na TikToku. Druga sprawa, panie i panowie. Adam Nowak, który jakiś czas temu był u nas na kanale, kręci swój pełnometrażowy debiut, czyli film sci-fi. Tytuł roboczy to Intersection. W tym momencie oczywiście są prace preprodukcyjne, trwają oczywiście prace nad scenariuszem. Nad scenariuszem już akurat nie, ale teraz storyboardy, moodboardy i tak dalej, wszystko to, co jest potrzebne. Kiedy już w czerwcu wejdą na plan, to akurat już gadałem właściwie rozmawiałem dzisiaj z Adamem, więc będziemy sobie więcej o tym filmie mówić, będziemy mieli gości i tak dalej, to oczywiście za czas jakiś. Dodatkowo w maju, czyli teraz już, 2 autorki, 2 pisarki, które już były u nas na naszym kanale wcześniej, czyli Ewelina Kasiuba i Karolina Głogowska, pozdrawiam obydwie, wydają nowe książki, więc mam nadzieję, że
będzie ukłon oczywiście w stronę wydawnictwa Mięta, jeżeli chodzi o Karolinę Głogowską i że obie się Panie również u nas w jakimś tam sposób pojawią na kanale, co byłoby bardzo, bardzo fajnie, bo zawsze wiecie, że jak to jest ciekawy gość, no to w tym momencie też jest i no i też jakieś dla Was nagrody. Słuchajcie, wielkie podziękowania. Tutaj widziałem wcześniej był Adaś dla wszystkich, którzy wspierają mnie przez Patronite'a. Tutaj pozdrawiam wszystkich na TikToku. Tutaj zbieram różyczki. Jak zresztą dobrze widzicie, jeżeli masz ochotę wspierać, to jak najbardziej zapraszam. Patronite dostępny jest dla każdego, albo wspieranie na YouTubie to już dla każdego coś miłego, co to robicie. Co tutaj mam jeszcze? W ogóle padł fajny tekst i powiedziałem, że go kradnę. Ktoś stwierdził, że ten film Patrycjusza Wegener to jest gniot artystyczny. No i akurat rzeczywiście stwierdziłem, że podoba mi się ta nazwa. Co więcej, Panie i Panowie, kultowe horrory, bo nie możemy zapominać oczywiście. Trwało do środy głosowanie na kultowe horrory. Mieliście 4 propozycje, właściwie wydaliście 4 propozycje. Były to Maniac Cop, Topór, Uśpiony obóz i Fantazm, czyli krótko mówiąc, co będzie omawiane po serii Dyniogłowy. W tym momencie omawiam Omen, już obejrzałem wszystkie części serii Omen, więc już są obejrzane, więc jest dobrze. Później będzie Dyniogłowy, bo to rzeczywiście wybraliście. A co będzie później? Później, Panie i Panowie, stwierdziliście, że omówię serię, patrzcie sobie, Topór. Topór ma 42% waszych głosów. Na drugim miejscu był Maniac Cop 30%, na trzecim miejscu z 17% był Uśpiony obóz i czwarty Fantazm, czyli kuleczki jakieś tam 11%. Więc postanowiliście Topór. Topór będzie tą serią, którą sobie później omówimy, Panie i Panowie, więc czemuż by nie? O, proszę bardzo, tutaj widzicie dokładnie, pojawia się, dajcie łapkę i suba, jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście, jeżeli tego jeszcze nie było szansy, ażeby zrobić. Tutaj popatrzę, czy wszystko się zgadza na YouTubie. Widzę, że się wszystko zgadza. Oczywiście czat dla tych, którzy nie na YouTubie, którzy chcą zostawić wiadomość, a nie mogą. Czat tylko i wyłącznie dla subskrybentów, więc jeżeli chcesz czatować z nami, musisz dać suba. Zbyt dużo ostatnio się pojawiało botów, więc akurat takie coś jest poczynione, żeby tego nie było. No i teraz już w tym momencie, kliknąłem i nie to, co powinienem. Widzicie, jak to jest? I teraz już, żeby w tym momencie zakończyć, mam dla Was konkurs. A czemu nie? Zarówno dla tych na TikToku, jak i dla tych wszystkich na YouTubie, Panie i Panowie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, You Eagle. Fajnie, że jesteś. Wybitna bluzgana recenzja. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że również się podobało. Bluzganych recenzji oczywiście będzie więcej, tylko nie mówię, że na przykład w przyszłym tygodniu czy coś. Nie, akurat bluzgane recenzje, wydaje mi się, że smaczek, jeżeli chodzi o nie, jest taki, że one nie pojawiają się zbyt regularnie i kiedy się już pojawiają, to 20 minut materiału, słuchajcie, uwierzcie mi, to kosztuje troszeczkę zdrowia, to one są nieregularnie i tak ciach, jest tak jest takie wielkie walnięcie. Ale słuchajcie, na czym polega konkurs? Bardzo prosty. Ostatnio oprócz tego, że jest oczywiście ta recenzja, jest poczyniona również recenzja filmu Strażnicy Galaktyki, część 3. Świetnego filmu. Jeżeli mnie nie widzieliście, idźcie obejrzeć. I z tym właśnie jest związany z konkurs. Chodzi o to, ażeby udostępnić tę recenzję. I teraz pytanie, gdzie? Obojętnie. Czy chcecie udostępnić na swoim Twitterze, Facebooku, Snapchacie, na swojej grupie Discord? Nie ma najmniejszego problemu. Jestem za jak najbardziej. Czy nawet na swoim YouTubie, oczywiście w dziale społeczność, jestem za, a nawet przeciw. I każdy, kto to uczyni, proszę, żeby wpisał w komentarzu pod tą właśnie recenzją, pod recenzją Strażników Galaktyki, czyli udostępniłem. Do wygrania są, Panie i Panowie, 3 takie oto piękne kubeczki. Takie jak z taką piękną twarzyczką moją. 3 takie kubeczki, jak najbardziej dla osób, które to będzie losowanie, będzie w ciemno, nie ma tego, że proszę bardzo, trzeba. Do końca miesiąca zrobimy. Do końca miesiąca zrobimy ten konkurs. Jest jeden wymóg, oprócz tego, że oczywiście trzeba udostępnić i podpisać. Ten film do końca miesiąca musi mieć 1000 wyświetleń. Nie jest to specjalnie dużo, przyznam Wam szczerze, bo akurat sprawdzałem dopiero co, więc Strażnicy Galaktyki mieli z 200 chyba, mi się wydaje. Ja już tutaj sprawdzę, pokazuje mi się oczywiście Patrycjusz Wegeta, że Patrycjusz Wegeta jeszcze bardziej. W tym momencie Strażnicy Galaktyki mają 189 wyświetleń, więc do końca miesiąca tak, jak najbardziej. I śmigacie i będzie wszystko w porządku. Kto może wziąć udział? Każdy. Nie trzeba być żadnym subskrybentem ani nic. Nie ma takiego wymogu. Kto chce, tak chce. Proszę bardzo, Eagle pisze, tak, ja chcę taki kubek. Więc udostępniasz Strażników Galaktyki i daj tam w komentarzu udostępniłem i będę w tym momencie wiedział. Bo tylko i wyłącznie, bo nawet jeżeli udostępnisz,
a tego nie zrobisz, nie napiszesz, no to nie będziemy wiedzieli. A słuchajcie, lecimy dalej, bo dzisiaj rzeczywiście zagadałem się, a 10 minut już gadam, a jeszcze nic nie powiedziałem ciekawego. Słuchajcie, dzisiaj tematów jest bardzo dużo, bo oczywiście tematem przewodnim będzie strajk w Hollywood. Dużo produkcji stanęło przez to właśnie, że jest strajk, bo wiecie, tam już jest data ustalona, kiedy film ma być wyprodukowany, kiedy ma mieć premierę, ale jeszcze nie zawsze są scenariusze gotowe. A co oprócz tego oczywiście? Pomówimy sobie o serialu Obcy, będzie o Gladiatorze 2, ponieważ tam dołączyła obsada, coraz większa się robi. Sylwester Stallone powraca do jednego ze swoich największych hitów, tak, na krawędzi dostanie drugą część. I to nie tylko w formie filmu, to ma być najprawdopodobniej serial. Będzie nowy G.I. Joe, Karl Urban, którego ja uwielbiam z czasów chociażby Sandiego Dreada czy The Boys, dołącza i najprawdopodobniej wystąpi w Mortal Kombat 2, panie i panowie. Będzie o promocji Amazona. Brad Pitt ściga Toma Cruza zamiast odrzutowca F1, więc będzie grubo. Kilka słów na temat Gwiezdnych Wojen, na temat Oscarów, bo Richard Dreyfuss się między innymi wkurzył, bo coraz bliżej są te zmiany, o których wam mówiłem i o których dzisiaj przypomnę, więc będzie o tym. Mastercard of Camera 2023. Dzisiaj była tak naprawdę na Polsacie pokazali galę, ale to się odbyło już kilka dni temu, więc o tym sobie również, panie i panowie, pomówimy i będziemy mnóstwo na temat komiksów, bo jest Margot Robbie w MCU, Paul Mescal, jest Josh Gad, X-Meny, nie X-Meny, tylko jak on tam się nazywa, Deadpool 3 i tak dalej, będzie jak najbardziej. Cześć, czołem Kluski Rosłem, witam cię bardzo serdecznie, cześć Adalet. Bardzo mnie to cieszy, że jesteście, więc słuchajcie, zaczynamy i gadamy sobie, bo będzie rzeczywiście tematów dużo. Zacznijmy od Obcego. Tak, no wiem, Sigourney Weaver niby ostatnio mówiła, nie, dziękuję bardzo, ja już nie chcę. Ja już mam dosyć i po herbacie. A tu się okazało, że jest nowa gwiazda, panie i panowie. Będzie tak dobra jak Sigourney Weaver? Gwiazda serialu Obcy wybrana, podaje nam The Hollywood Reporter. Jak wiadomo, Noah Hawley, twórca takich seriali jak Fargo i Legion, przygotowuje się do realizacji nowej odsłony cyklu Obcy. Teraz dowiedzieliśmy się, kto zagra główną rolę w serialu Alien. Jak podaje portal The Hollywood Reporter, główną rolę w serialu Alien zagra Sydney Chandler, panie i panowie. Witam cię bardzo serdecznie, TikTokowiczu. Aktorka jest dopiero na początku swojej kariery, ale w ubiegłym roku debiutowała w pełnym metrażu. Był to film Olivia Wilde, Nie martw się, kochanie. Widzieliście? Dajcie znać, czy jest warto. Zagrała również w serialu FX i Hulu, czyli Pistol o zespole Sex Pistols. Ponieważ szczegóły fabuły w serialu Alien są na razie trzymane w tajemnicy, to nie wiemy nic na temat, kogo zagra w nim Chandler. Najprawdopodobniej ma być główną bohaterką, ale jak to będzie wyglądało, no tutaj może być różnie. A o czym powie serialowy Obcy? Z wcześniejszych oficjalnych informacji wiemy, że w Obcym nie pojawi się Sigourney Weaver, oczywiście, że o tym wiemy, ani żadna inna postać znana z dotychczasowych odsłon cyklu. Bo to się ma rozgrywać dużo wcześniej. Tak naprawdę, jeżeli by chcieli, to może by tam była jakaś postać dla Lensa Henriksena, czyli dla Bishopa, ale tak to ciężko raczej powiedzieć. Obcy rozgrywa się przed Ripley. To pierwsza historia z serii, która toczy się na Ziemi. Rzecz dzieje się na naszej planecie pod koniec obecnego stulecia za lat 70. No, czyli całkiem sensownie. Landgraf zapowiedział również, że seria o ksenomorfie, tak jak telewizyjne Fargo, będzie zarazem hołdem dla oryginału, jak i odważną próbą stworzenia czegoś nowego i oryginalnego. Publiczność powinna więc przygotować się na sporo niespodzianek. No, ja w tym momencie już się boję. Naprawdę jestem cały, tak, jak najbardziej, w drgawkach, bo aż nie chcę mówić. Latem ubiegłego roku Hawley udzielił wywiadu magazynowi Vanity Fair. Ujawnił wówczas, że serial Obcy będzie opowiadał o nierównościach społecznych, które zaprowadzą nas na naprawdę mroczne miejsce. Ja pamiętam, ja to robiłem odcinek na ten temat i to było coś niesamowitego. Jak można było takie coś wymyślić? Obcy o nierównościach społecznych. Okej, no w porządku. Mamy gwiazdę. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało. Tak, zgadza się Aaronek. Moda na requele trwa nadal, jak widać. No, pełną parą rzeczywiście wszelkiego rodzaju filmy są tworzone, aż tylko czekać, aż Władca Lalek stwierdzi, no to my robimy kolejny requel, oni robią kolejną kontynuację, ale mam nadzieję, że aż tak daleko to nie pójdzie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest kilka serii, no teoretycznie Predator na przykład, Prey, nie był requelem, był po prostu zwykłą
właściwie tak naprawdę był prequelem, czyli gdzieś tam requelem również. No ale rzeczywiście twórcy zrobili kawał dobrej roboty i mi się to bardzo podobało. Czy tak będzie i tym razem? No zobaczymy. W tym momencie jest tyle platform, jak mówiłem wcześniej, trzeba te rynki zapychać. No wiadomo, że skoro obcy, no to jest 20th Century Studios teraz, więc to jest Disney docelowo platforma. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. W temacie obcego pisze Eagle, dziś licealistę przygotowywałem do ustnej wypowiedzi na temat mitologicznych inspiracji i jako przykład był Prometeusz. Proszę bardzo. Proszę bardzo, zawsze gdzieś ten Ridley Scott się przewinie. Ironek pisze, już wolę requele niż remake i przynajmniej jakaś kreatywność jest, a nie powtarzanie 1:1 oryginału. No jest kilka takich filmów. Teraz na potrzeby kultowych horrorów odświeżyłem sobie wszystkie części Omenu i na przykład ta wersja z 2006 roku, czyli to jest bezpośredni sequel, to jest 1:1. 1:1, nawet kiedy scenarzysta poszedł, żeby sobie zarejestrować swoje imię i nazwisko, oczywiście tam gdzieś w SAG, tak się nazywa, Screenwriters America, coś tam, no to powiedzieli mu, że nie ma takiej opcji, ponieważ twój scenariusz jest identyczny jak ten z 76 roku i nie ma takiej opcji, więc no jest ten pozytyw, że z tego samego scenariusza można zrobić dobry i zły film. Jeżeli chodzi o Psychozę, się nie udało, a tutaj się udało, czy nie? No o tym sobie pogadamy, panie i panowie, za tygodni kilka, bo w maju skończymy już całkowicie Omen. Jakoś tak się ułożyło, że jest 5 razy środa w maju, więc tak naprawdę 31 maja to będzie odcinek z ciekawostkami. Udało się? Udało się. Można? A jak? Pewnie, że tak. Nie, Omen z 2006 to nie jest requel, to jest zwykła kontynuacja. Słuchajcie, Pedro Pascal też pojawi się w Gladiatorze 2, podaje deadline. Teraz chyba nie ma produkcji tak naprawdę, której by się nie pojawiał. Swojego czasu to było, Dwayne Johnson się pojawiał wszędzie, kilka innych postaci było, a teraz akurat mamy Pascala. Kolejne gorące nazwisko pojawia się w obsadzie widowiska historycznego Gladiator 2. Jak podaje portal Deadline, angażował Pedro Pascal. Niestety na razie nie wiadomo, kogo zagra. No nic nowego, oczywiście szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy, że jego akcja rozgrywać się będzie kilkadziesiąt lat po finale widowiska Gladiator. Głównym bohaterem jest Lucjusz, wnuk Marka Aureliusza, który w oryginale był małym chłopcem. Teraz zagra go nominowany do Oscara za rolę w After Sun Paul Mescal. Mówiłem o tym kilka tygodni temu. Z oryginalnej obsady ponownie na ekranie zobaczymy Connie Nielsen, czyli matkę Luciusa. Z kolei znany z serialu Stranger Things Joseph Quinn ma wcielić się w cesarza Karkalę, który w historii Rzymu zapisał się jako morderca brata, z którym miał dzielić władzę po śmierci ojca Septimiusza Severa, ale nazwiska, który prowadził brutalną politykę usuwania swoich wrogów. Fala terroru po śmierci Gety pochłonęła co najmniej 20 000 istnień, więc dosyć grubo. Oczywiście oprócz tego w obsadzie jest jeszcze Barry Keoghan i Denzel Washington. Barry'ego Keoghana możecie ostatnio mi czasy kojarzyć chociażby z Duchów Inisherin, panie i panowie. Jest bardzo znanym, zapracowanym aktorem. Całe Hollywood chce pracować z Pascalem. Należy on obecnie do najbardziej rozchwytywanych aktorów. Pozycję swoją zawdzięcza świetnie przyjętemu przez fanom serialom The Mandalorian. No, trzeci sezon nie jest taki rewelacyjny, a także The Last of Us. Na festiwalu w Cannes zadebiutuje druga anglojęzyczna, drogi filmowie, anglojęzyczna, a nie angielskojęzyczna. Żebym ja was musiał uczyć języka polskiego, który to już prawie 20 lat siedzę w Irlandii. Oj. No ale dobrze. Zadebiutuje druga anglojęzyczna krótkometrażówka Pedro Almodovara Stranger Way of Life, w której Pascal zagrał razem z Ethanem Hawke'iem. Aktor jest też jedną z gwiazd solowego projektu Ethana Coena Drive Away Dolls. Partneruje mu Matt Damon oraz nowego filmu reżyserów Kapitan Marvel pod tytułem Freaky Tales, więc rzeczywiście, jak widać, Pedro Pascal pracuje na wszelkiego rodzaju frontach i nie ucieka od niczego. Nie ma problemu. On jest jak Irena Kwiatkowska. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Niech robi, niech tak jak najbardziej kręci. Słuchajcie, teraz czytam biografię danego Trejo. Naprawdę facet miał przerąbane życie, ale słuchajcie, motyw jest taki, że on teraz bierze wszystko, on pracuje każdy film kręci, bo rzeczywiście trzeba zarabiać. Tutaj było, no okej. Można pod postem dać po prostu link do recki, napisać co to trzeba? Pewnie, że tak, jak najbardziej. No to o to właśnie chodzi. Tylko potem też napisz pod recenzją Strażników Galaktyki, że udostępniłem czy udostępniłam. Kiedy nadchodzi Napoleon z Phoenixem w roli głównej, bo chyba już w Cannes go pokazywali. No chyba jeszcze trzeba będzie kilka dni poczekać.
Iron pisze, że Barry świetny aktor, naprawdę jest rewelacyjny, ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię. Przypomnę Panie i Panowie, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Pozdrawiam wszystkich na YouTubie, na TikToku. O, nie ma tak dobra herbatka. Teraz przechodzimy do Sylwka Stalowego. Gros tych wiadomości, o których ja Wam dzisiaj mówię, one powstają również w formie shortów, czyli są codziennie wrzucane, więc proponuję śledzić, patrzeć, widzieć, co jest grane. Wtedy będziecie mieli możliwość być na bieżąco, no bo w tym momencie akurat ta wiadomość jest sprzed 6 dni, więc wiadomo jak jest. Ale wydarzyła się w tym tygodniu. Sylwester Stallone wraca do jednego z największych swoich hitów, podaje Variety. Sylwek Stalowy najwyraźniej nie zamierza wybierać się na emeryturę. Ostatnio słyszeliśmy o kilku nowych projektach z jego udziałem, a dziś Variety dodało jeszcze do tego jeden cliffhanger. No proszę bardzo, cliffhanger pomyślany jest jako reboot sequel, czyli requel. Tutaj proszę bardzo było pisane, że lubię requele, no to kolejny. Requel filmu Na krawędzi. Sylwester Stallone ponownie wcieli się w postać Gabe'a Walkera. Przypomnijmy, że skoro mowa o Strażnikach Galaktyki, w tym filmie wystąpił również Michael Rooker, czyli filmowy Yondu. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, wiemy jednak, że Stallone nie będzie główną postacią tego projektu. Projekt będzie raczej opierać się na grupie bohaterów, z których jednym z nich właśnie będzie gwiazda oryginału. Za scenariusz odpowiedzialny jest Mark Binakuli, dobry sąsiad, taki wcześniej robił projekt. Za kamerą stanie specjalista od kina akcji Rick Roman Wu, odpowiedzialny m.in. za Świat w ogniu, a także Greenland. No więc Greenland nie był najgorszy, a Świat w ogniu w porządku. No, oryginalne oczywiście Na krawędzi to było dawno temu, 93 rok i film zarobił $255 milionów. Trzeba przyznać, że nawet po 30 latach, bo to było 30 lat temu, film robi wrażenie. A ja tak, jak najbardziej widziałem ten film, ale to jeszcze było na VHS-ie. Tak, drodzy widzowie, tak to rzeczywiście było. Cześć, Adaś. Iron Targaryen, Margot Robbie to moja ulubiona aktorka. A to do Iron piszesz, w porządku. Bohaterem oryginału był ratownik górski Gabe. Nie może dojść do siebie po tragicznym wypadku, w którym zginęła dziewczyna jego przyjaciela. No tam było dosyć konkretnie. Bardzo fajna obsada, bo oprócz Stallona, oprócz Michaela Rookena pojawia się Janine Turner, którą ja uwielbiam, bo ją pamiętam oczywiście z serialu Przystanek Alaska, a także John Lithgow, którego głosowo mogą kojarzyć osoby, no chociażby z filmu Shrek, no ale to akurat nie w polskiej wersji językowej, bo on tam grał Lorda Farquada, no ale chociażby fani Kevina Bacona, o którym też mówiłem przy okazji Strażników, pamiętają go jako nadgorliwego ojca, nadgorliwego wujka, pastora z filmu Footloose, więc bardzo fajnie. Na krawędzi oglądałam, bardzo dobry film, mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał. Chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba Renny Harlin reżyserował ten film, aż nawet sprawdzę, ale mi się wydaje, że to akurat był Renny Harlin. Tak, zgadza się. Renny Harlin to jest ten facet, który robił między innymi Drugą szklaną pułapkę, 4. albo chyba 5. Koszmar z ulicy Wiązów, a także Dziewczyna pirata, bodajże z Giną Davis, która to produkcja rozwaliła całą wytwórnię. John Lithgow grał w nowej wersji Cmentarza dla zwierząt. Proszę bardzo. Jest polski patriota. Cześć, witam. Ja czekam na Cliffhanger 2. Arnold Schwarzenegger też nie wybiera się na emeryturę, bo niedługo zagra w filmie akcji w reżyserii Scotta Vona, potem Breakout. O więzieniu, zgadza się. W ogóle niedługo na Netflixie pojawi się nowy serial z Arnoldem, czyli Fubar, gdzie on gra starego, podstarzałego agenta jakieś tam 3 literówki, więc będzie rzeczywiście grubo. Pozdrawiam oczywiście wszystkich TikTokowiczów. Widzę, że się pojawiacie, ale niektóre są nazwy tak ciężko wymawialne, że nawet nie próbuję. No zobaczymy. Samarytanin był ok, był w porządku, nie był rewelacyjny, co tu dużo mówić. Są projekty, które Sylwester robi dosyć dobrze, a są takie, które wychodzą mu niekoniecznie fajnie. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze, że będzie fajnie, że pokaże, słuchajcie, ja jeszcze wiem, jak to się robi, ale skoro on w tym momencie już nie będzie główną gwiazdą, tylko będzie jedną z, krótka piłka, to oznacza, że chcą przekazać pałeczkę, może będzie z tego zrobiony serial, może coś innego, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz seria, która nie ma szczęścia do dobrych filmów, nie ma znaczenia, czy występuje w nim Channing Tatum, czy występuje w nim standardowy ratownik filmów, czyli Dwayne Johnson. G.I. Joe to nie jest nic rewelacyjnego. Nowy film serii G.I. Joe w przygotowaniu podaje nam Collider, więc zobaczymy zaraz, co oni tutaj ciekawego piszą. Do 4
Do 3? Nie, do 4 razy sztuka. Choć seria G.I. Joe jakoś nie potrafi podbić świata, tak jak się udało pokrewnej zabawkowej serii, czyli Transformersom, Hollywood najwyraźniej nie spocznie, póki nie zmieni tej franczyzy w hit. Producent Lorenzo Di Bonaventura, bardzo znany, zasłużony dla Hollywoodu, zdradził, że trwają rozmowy na temat przywrócenia prawdziwych amerykańskich bohaterów do kina. To jest chyba za jednych i za drugich, tak samo jak i Barbie. Nie, Barbie to jest Mattel, a to jest Hasbro. Oni kiedyś powiedzieli, że chcą zrobić swoje własne uniwersum i to się ma niby mieszać, no ale zobaczymy. W 2009 roku powstał film G.I. Joe Czas Kobry, w 2013 do kin trafiła jego kontynuacja G.I. Joe Odwet, potem był Snake Eyes geneza G.I. Joe w 2021 roku i miał być nowym początkiem serii, ale nie spełnił swojej misji. W przygotowaniu był też projekt G.I. Joe Ever Vigilant. W 2021 roku Hasbro i Paramount rozwijały projekt serialowego spin-offu, ależ piękne słowa, którego bohaterką miała być Lady J. Wygląda na to, że cykl z tego ostatniego projektu ma wykiełkować jako nowy film z tegoż cyklu. Okej, skoro Paramount, czyli to co jest? To jest Sky Showtime ewentualnie. Rozwijaliśmy pilot z platformą Amazon, więc już nie Sky Showtime. To było jeszcze zanim powstał serwis Paramount+. Ale mieszam, albo oni mieszają. Nic z tego nie wyszło. Prowadzimy dużo dyskusji w tym, w jaki sposób przynieść ten projekt do filmu. Najprawdopodobniej zobaczycie efekty właśnie tej pracy. W tej chwili nie sposób jednak powiedzieć, jak szybko to nastąpi. Przez długi czas nie było jednak żadnych rozmów na temat, natomiast obecnie dużo się dzieje, powiedziałby Bonaventura. To jest facet, który zjadł już zęby na kinie akcji. Jako jedne z jego projektów to na przykład Transformersy, Konstantin, Salt, Red, Gwiezdny Pył, no więc mnóstwo tego. Najnowsza produkcja w jego stanie to jest Transformers Przebudzenie Bestii. Zobaczymy, bo to będzie już w czerwcu w kinach. Jestem ciekaw naprawdę, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko zrobione. Ale nie jest to jakaś produkcja, na którą bardzo czekam z utęsknieniem, która musi powstać, bo ja rzeczywiście chcę. No nie, no tak akurat czekam na Strażników Galaktyki, a czy tak jest z G.I. Joe? Tak naprawdę zobaczę, czy to będzie, bo też nie wiadomo, czy to trafi do kin, czy jednak stwierdzą, słuchajcie, pokazy testowe były beznadziejne i nie dajemy tego do kina, dajemy tylko na platformę. Czy może będzie tak samo, że chcą zrobić na platformę, a pokazy testowe, jak w przypadku najnowszej części Martwego Zła, były tak dobre, że stwierdzą, słuchajcie, jednak nie streaming, tylko wrzucamy to do kin. Czas pokaże. Mam nadzieję, że rzeczywiście zrobią coś sensownego. No tak, Adaś, wiem, że Dawid Hasselhoff to jest ratownik, ale chodziło mi o to, że przez długi czas było tak, że jeżeli jakiś film potrzebował, jakaś seria właściwie, bo to o to głównie chodziło, potrzebowała, żeby podciągnąć ją, bo powiedzmy 4. część już nie zarabia tyle, ile, to tam wrzucali właśnie Dwayna Johnsona, jak to miało między innymi w przypadku 5. czy 6. części Szybkich i Wściekłych, no on rzeczywiście coś tam zrobił. Tak było przez a wiadomo, że no słuchaj, no Hoff jest jedyny niepowtarzalny człowieku, to tylko i wyłącznie Mitch Buchanan, tak się chyba nazywał w serialu Baywatch. Czas Kobry widziałam, ale nic z tego nie pamiętam. To świadczy o moim zaangażowaniu podczas seansu. No rzeczywiście jakoś tak. Oj, zgadza się, Leoneo, G.I. Joe bajki były lepsze, były najlepsze, były po prostu rewelacyjne. No oczywiście na swój sposób. Nie widziałem żadnego G.I. jakoś mnie nie ciągnie do akcyjniaków, a ja widziałem chyba jednego może albo 2. Krzysztof, również nie widziałem G.I. Joe i nie ciągnie mnie takie kino. No słuchajcie, to jest akcja, to jest akcyjnie, tam po prostu ma się dziać i to wszystko. Czasami im się udaje, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzycie na przykład na Super Mario Bros. W tym momencie, dzisiaj rano czytałem na Twitterze, Super Mario Bros. Już zarobił na całym świecie $1 100 milionów, więc potężne pieniądzury. Dungeons and Dragons również adaptacja gry, nie wideo, a planszówki, a również potężne pieniądze robi, bo to jest dobre kino. Więc rzeczywiście czasami można, a czasami dostajemy takie filmy właśnie jak Niewidzialna Wojna i po prostu już jest nie interesuje nas to w ogóle. Słuchajcie, Karl Urban, w ogóle jestem ciekaw, bo Karl Urban jest w filmach od dawna. Napiszcie mi, z jakiego filmu go kojarzycie? Który był film pierwszy, z którego go zapamiętaliście? Bo jeżeli chodziłoby o mnie, to musiałbym powiedzieć, że to był film Andrzeja bodajże Bartkowiaka, Doom, z rzeczonym nomen omen Rockiem. Potem oczywiście był genialny, dużo lepszy na pewno niż ten ze Sylwestrem Stallone,
Dredd, którym to właśnie był w komiksie. Teraz jest serial The Boys. No i wszystko, panie i panowie, wskazuje na to, że Karl Urban pojawi się jako Johnny Cage w filmie Mortal Kombat 2, podaje Deadline. Ja wiem, że mnóstwo osób stwierdziło, że nie, no nowy Mortal Kombat jest beznadziejny, jest słabiutki, no ale się okazało, że włoska firma Mamonna Kasucci i Szmalc się zgadza. No i jak najbardziej, no i ludki stwierdziły, robimy dalej. Słuchajcie, Karl Urban weźmie udział w turnieju Mortal Kombat. Wiele na to wskazuje. Znany serial The Boys, Dredda oraz Władcy Pierścieni. To już w tym momencie wam troszkę spaliłem. Aktor miałby się wcielić w postać Johnny'ego Cage'a w kontynuacji rebootu marki z 2021 roku, a rozmowy są ponoć w zaawansowanej fazie. Angaż 50-letniego Urbana oznaczałby, że w filmie zobaczylibyśmy znacznie starszą wersję kultowego bohatera niż w grach. Bliższy tej z Mortal Kombat 10 i 11 niż z początkowych odsłon cyklu, w którym Johnny był znacznie młodszym. Na razie nie potwierdzono jeszcze oficjalnie tej informacji. No czyli tak powiedzmy plotka. W ubiegłym roku informowano, że z kolei do roli przymierzany był Charlie Hunnam, co z kolei sugerowało, że podobnie jak w Mortal Kombat 11 na mocy czasoprzestrzennych zawirowań młodszy i starszy Johnny połączyliby siły. Proszę bardzo. Zgodnie z informacjami, które potwierdził producent Todd Garner, zdjęcia do widowiska Mortal Kombat rozpoczną się w czerwcu. Czajcie? Za miesiąc, powiedzmy może 2, w zależności od tego, czy na początku, czy na końcu czerwca. Cześć Sylwia, witam Cię bardzo serdecznie. Mówimy w tym momencie o Mortalu drugim. Za niespełna 2 miesiące rozpoczynają się zdjęcia do filmu, a oni jeszcze nie mają skompletowanej obsady. Dlatego dzisiaj sobie pomówimy o scenarzystach, bo tak to jest, że trzeba rozpocząć zdjęcia, ponieważ już mamy ustaloną datę premiery. No i to jest właśnie Hollywood. Realizowane będą zdjęcia w Australii. Ekipa pozostanie na planie zdjęciowym do września. A co mówić o filmie Mortal Kombat? Chyba nie trzeba, bo to nieważne, czy graliście kiedykolwiek na fliperach, czy akurat oglądaliście, no to wiadomo, że są lepsze i gorsze. Ta wersja Paula W.S. Andersona z lat 90. No mi się osobiście podoba, jest to świetna muzyka, mimo że jest teraz tandetna, no ale mi się bardzo, bardzo podoba i jestem wielkim fanem, naprawdę chcę zobaczyć Urbana w tejże roli, byłoby rewelacyjnie. Już tutaj patrzę, kiedy go spotkaliście po raz pierwszy, Iron Targaryen, tylko The Boys kojarzy, więc ani Władca Pierścieni, ani Dredd, ani wcześniej. Eagle, Urban mi nie siedzi wizerunkowo do Cage'a, a Mortal Kombat dla mnie było całkiem spoko. No i w porządku. Chyba w Ksenie Księżniczce go widziałem i jeden raz mała rolka, ale jakoś pamiętam, pisze Jurek Piechota. Zgadza się, nawet kiedyś poczyniłem właśnie takiego shorta, zarówno Karl Urban, jak i Homelander. Jaka jest jego polska nazwa? Ojczyznosław bodajże. Ten aktor, który właśnie wystąpił w roli Ojczyznosława, również wystąpił w Ksenie, razem się pojawiali. Więc no, zobaczymy. No to musiał być już chyba taki Johnny Cage troszeczkę po przejściach, co? No nie wiem, będziemy patrzeć, jak to będzie się rozwijało, jaki jest pomysł na to. Hollywood różne zna oczywiście zawiłości. Będziemy patrzeć. Słuchajcie, teraz Amazon, panie i panowie. Amazon szaleje. Widać, że chyba spodobało im się to, jak wkroczył Sky Showtime i inne platformy, więc postanowili oni również zrobić prezentację i promocję. Top Gun Maverick, Avatar Istota Wody, Duna do obejrzenia na Prime Video, podaje wirtualnemedia.pl. Macie Prime? Nie macie chyba o Maxa, Sky Showtime albo Disneya, a chcecie obejrzeć ich tytuły? Proszę bardzo. Teraz Amazon to umożliwi za nie zawsze drobną opłatą. Słuchajcie, Amazon wprowadza na polskiej wersji platformy wideo Prime Video, więc bardzo mi przykro, a wiem, że jest tutaj mnóstwo widzów z Wielkiej Brytanii i z Ameryki. No, nie dla Was, nie dla mnie również. Możliwość wypożyczania i zakupu filmów. Funkcja ta znajdować się będzie w zakładce sklep. Wiele z oferowanych tam tytułów można znaleźć normalnie na innych platformach. Na przykład Top Gun Maverick, który jest w ofercie Sky Showtime, jest w tym momencie dostępny na Amazonie Prime. Co ciekawe jednak, na Prime filmy można wypożyczyć lub kupić w jakości Ultra HD, czyli no krótko mówiąc 4K, więc dosyć grubo, dosyć poważnie, dosyć ciekawie. I słuchajcie, wśród innych hitów z wypożyczalni Prime są m.in. znane z HBO Max, no właśnie w tym momencie już z Maxa trzeba by powiedzieć, Duna, a także Black Adam oraz Avatar Istota Wody, który jeszcze nie jest w ofercie Disney+. Bo pamiętajcie, że Avatar to jest 20th Century Studios. Po wypożyczeniu filmu użytkownik Prime ma 30 dni na rozpoczęcie jego oglądania. Po rozpoczęciu dostępu do filmu wygaśnie po 48 godzinach, czyli macie 30 dni, żeby zacząć oglądać ten film i potem w ciągu 2 dni musicie go obejrzeć.
cena wypożyczenia rozpoczyna się od 2,99 zł, więc no tanizna, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie filmy, ale w przypadku zakupu ceny mogą sięgać nawet 54,99 zł. O co chodzi z zakupem? To nie jest nagle tak, że wejdziecie na Amazona i sobie powiedzmy stwierdzicie, to ja sobie kupuję Mavericka i wam przyślą do domu. Nie, to oznacza tylko tyle, że kupujecie tego Mavericka nie fizycznie, czyli on już w tym momencie będzie na zawsze, dopóki nie skończą tam powiedzmy jakieś prawa albo inne rzeczy, dostępny na waszym koncie Amazon Video Prime. Czyli jeżeli chcecie w 2048 roku obejrzeć sobie, on będzie cały czas cyfrowo na platformie, nie kupicie go, nie dostaniecie go do domu, ale możecie sobie go zawsze obejrzeć. No promocja dobra, jeżeli oczywiście ktoś jest zainteresowany. Także tutaj widzę tytuły od 2,99. Dobra sprawa, jeżeli ktoś ma na przykład Amazona, no ja osobiście mam, ale nie będę miał dostępu do tych rzeczy, bo mimo tego, że mam Amazona Prime polskiego, no to na przykład nie miałem dostępu oczywiście się przewijało, do tej nieszczęsnej, niewidzialnej wojny, bo to jest akurat zablokowane geograficznie. Tak to jakoś jest zrobione, więc można śmigać, można oglądać, można patrzeć, czemu nie. Tak, Ojczyznosław on się chyba nazywa, zgadza się, Antony Starr. Ciekawe znowu promocja. No słuchaj Krzysztofie, no tak to jest, oni muszą rzeczywiście coś robić, coś kombinować, bo popatrzcie, w tym momencie, jeżeli tak tylko i wyłącznie popatrzysz na te platformy, no to jest Netflix, jest Disney+, jest Max, wkroczył Sky Showtime, no jest to oczywiście Amazon, nie zapominajmy cały czas, jest oczywiście Player.pl, jest chyba VOD.pl, które w tym momencie zarówno Player, jak i VOD.pl bodajże, czy któraś tam jest właścicielem ich jest ogólnie Warner Brothers, więc mają dwie platformy, muszą kombinować, muszą szukać. Jeszcze cały czas jest Kanal Plus Online, jest CDA Premium, co tam jeszcze takich rzeczy jest. Jest ta, co ma mnóstwo tych, kurczę, Viaplay, mnóstwo tego jest, muszą coś kombinować, proszę bardzo. Polsat Go jeszcze tutaj podaje Ironek, mnóstwo jest, konkurencja jest ogromna, dziękuję bardzo, więc muszą coś wymyślać. A jeżeli nieraz poruszaliśmy ten temat, że kurczę, tyle jest tych platform, że tu jest jeden film, tu jest jeden serial, tutaj jest jedna animacja, chciałbyś się to skomasować? Proszę bardzo, dają nam taką możliwość. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Ja akurat już te filmy wszystkie, które oni tutaj podają, widziałem, ale domyślam się, że katalog jest dużo większy, dużo szerszy, a poza tym słuchajcie, wszystkie w jakości Ultra HD, czyli 4K. Jeżeli masz taki telewizor, to po prostu tylko się cieszyć. Nie sposób mieć wszystkich platform, dlatego wydaje mi się, że to ciekawa propozycja. Zgadza się, chyba Krzysiu Lesiu kiedyś obliczał, że ażeby te wszystkie platformy mieć, to jest chyba 500 zł miesięcznie, żeby za nie płacić, więc to jest po prostu, no jeżeli zarabiasz 20 000, no to może, ale też potem pomyślmy o tym w ten sposób, ile czasu zajmowałoby, żeby to ogarnąć. No, drogi TikToku, drogi YouTubie, tylko szczerze proszę mi napisać, czy jesteście w tym momencie w stanie ogarnąć wszystkie produkcje, które chcecie i nie macie na przykład żadnej produkcji odłożonej typu, o kurczę, ja bym chciał obejrzeć ten film, ale nie mam teraz czasu, obejrzę za tydzień, albo serial, czyli na przykład jesteście 5 odcinków w plecy. Proszę tylko napisać tak albo nie. Tak, jestem ogarnąłem wszystko na czasie, nie, mam zaległości. Bo mi się wydaje, że naprawdę nie ma takiej, ja sam jestem świetnym przykładem, że jest kilka rzeczy, które są odłożone w czasie, albo po prostu których czekam. Czakiego stanąłem chyba na drugim sezonie i tam gdzieś 4 odcinki do przodu i niestety nie można dalej. O proszę bardzo, Iron, więcej mam odłożonych niż obejrzanych. No widzisz, matko, mam ogrom nieobejrzanych filmów. No i właśnie tak to jest, że nawet jeżeli byśmy już powiedzmy mieli te wszystkie platformy, nie jesteśmy czasowo, a ja mówię tylko i wyłącznie o filmach i o serialach, animacjach, a ilu z nas jest takich, ja na przykład bardzo lubię piłkę nożną, którzy na przykład chcemy sobie obejrzeć. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to ja nie oglądam meczów tak naprawdę aż do ćwierćfinału, bo nie mam na to czasu. Tylko i wyłącznie potem wybieram te, które są najfajniejsze propozycje. Dziękuję za wszystkie polubienia na TikToku, dziękuję za wszystkie polubienia na YouTubie. Jest mi niezmiernie z tego powodu miło. 15 polubień. Dziękuję bardzo, jesteście niesamowici. Jesteście po prostu super. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tematów jeszcze dzisiaj jest mnóstwo. A tutaj wiadomo jak jest. Ja oglądam Ligę Mistrzów tylko na TVP Sport. No ja akurat Ironku mam Polsat i akurat specjalnie opłacony, także też teoretycznie. Mamy też irlandzką telewizję, czyli to się nazywa, co my teraz mamy chyba?
Vodafone albo Virgin Media. No nieważne, jedną z dwóch platform i jest telewizor. Tam oczywiście oni mają akurat, bo Sky ma Ligę Mistrzów, więc oni mają Ligę bodajże Europy albo Ligę Konferencji. Też nie mam kiedy oglądać, naprawdę, też nie ma tego kiedy oglądać. Najczęściej to jest tak, że jeżeli jest jakiś mecz, to sobie nagrywam na dekoder, potem po pracy sobie przyjdę, włączam sobie i to jest najczęściej tak, że sobie osiadam, oglądam i potem nagle jest, o, rzeczywiście tylko cofam wynik, aha, 2-0, dobra, dziękuję bardzo, koniec. No ale wiadomo jak to jest z czasem. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tym razem Brad Pitt, a Brad Pitt to jest wiadomo gościu, to nie jest jakaś popierdółka. Brad Pitt ściga Toma Cruza zamiast odrzutowca Formuła 1, podaje nam Variety. Odnieść sukces, a zaraz wszyscy zechcą go powtórzyć, łącznie z samym zainteresowanym. Wygląda na to, że Józef Kosiński szykuje powtórkę z Top Gun Maverick. Podmienił tylko odrzutowiec na Formułę 1, a Toma Cruza na Brada Pitta. Teoretycznie nic prostszego, prawda? Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły na razie niezatytułowanego filmu o wyścigach samochodowych, nad jakim pracuje twórca. Ma być bardzo realistycznie. Lincoln się zapewne cieszy, on jest wielkim fanem Formuły 1. Podczas wydarzenia F1 Accelerate Summit w Miami reżyser Józef Kosiński z producentem Jerrym Bruckheimerem, bardzo znany facio, zdradzili nowe szczegóły filmu. Kosiński zapowiadał już wcześniej, że zależy mu na realizmie i chce, żeby film był dla filmów o Formule 1, tym czym stał się Top Gun Maverick dla widowisk o pilotach myśliwców. No, dosyć ambitne przedsięwzięcie, trzeba przyznać. Twórcy stworzą 11. zespół Formuły 1, który będzie kręcił podczas prawdziwych wyścigów na torze Silverstone Circuit, czyli w Brytolowni. To tam odbywa się Grand Prix Wielkiej Brytanii. W tym roku zawody zaplanowane na 9 lipca. Co więcej, na potrzeby filmu skonstruowano najmniejszą przenośną kamerę 6K, jaka istnieje. Czyli wiecie, dopiero wam mówiłem o Ultra HD na Amazonie, a tu już jest 6K. Wszystko po to, by zmieściła się w kokpicie i dała widzom doznanie możliwe najbliższej jazdy samochodem wyścigowym. Pięknie. Brad Pitt zamierza pójść w ślady pilotującego odrzutowiec Cruza i sam siądzie za kierownicą. No to troszeczkę tam będzie szkoleń, bo tak samo jak przy okazji odrzutowców, tam są dosyć konkretne przeciążenia. Aktor nie będzie jednak ścigał się z innymi kierowcami i będzie jeździł zmodyfikowaną wersją pojazdu F2 lub F3, a nie prawdziwą Formułę 1. Samochód, który zagra w filmie, zostanie zaprojektowany przez firmę Mercedes. Wśród producentów filmu jest 7-krotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton, który doradza scenarzystom, dbając o to, by powstał najbardziej wiarygodny film wyścigowy w historii. I rzeczywiście dobrze, że mają kogoś wewnątrz, który powie, bo bardzo często jest tak, że twórcy próbują powiedzieć, nie, my wiemy, a oni bardzo często nie wiedzą, oni bardzo często nie wią, jak to ma wyglądać. Zobaczcie wywiad oczywiście, ale to akurat nie jest interesujące. O czym opowie wyścigowy film Kosińskiego? Pitt wcieli się w postać emerytowanego kierowcy wyścigowego. Bohater powraca na tor, aby stać się mentorem dla młodszego kolegi po fachu i ostatni raz zawalczyć o sławę i chwałę. Scenariusz napisał Erin Kruger i tutaj już mam problem, ponieważ Erin Kruger jest odpowiedzialny za filmy Krzyk 3, bodajże i chyba Krzyk 4. I to akurat rzeczywiście Krzyk 3 nie był bardzo dobrym projektem. Zobaczymy, mam nadzieję, że tym razem się uda i będzie rzeczywiście cudnie, fantastycznie, rewelacyjnie. Chciałbym, ażeby tak było. Temat o wyścigach, ciekawe jak wypadnie Gran Turismo. Gran Turismo na zwiastunach wygląda bardzo przekonująco i to mi się rzeczywiście podoba. A czy tak będzie? Ja wiem, że akurat tak jest bardzo często, że zwiastuny, bardzo często, zawsze prawie, 99% w przypadku na 100 jest, że na zwiastunach dostajemy to, co najfajniejsze, najciekawsze, a później właśnie jest już jak jest. Iron pisze, jeśli ten film będzie nakręcony w taki sposób jak Maverick, to może wyjść kreatywna produkcja. Mam nadzieję rzeczywiście, że będzie dobrze. No, skoro Kosiński, pamiętajcie, Tom Cruise, kiedy stwierdzili, kręcimy film, to on powiedział, słuchajcie, ale nie będzie to CGI, tam gdzie tylko możemy, robimy to na żywca i piloci, którzy występują w tym filmie, mieli przeszkolenie, oni latali, co prawda w dwuosobowych, że tak powiem, grupach, ale latali prawdziwymi samolotami, co tylko się dało było zrobione na żywca, więc zresztą Tom Cruise tego słynie. Popatrzcie, jakie on rzeczy wyprawia w Mission Impossible. Nie wią i nie umią. No tak, nawet jak robiłem
robiłem grafikę, bo w tym momencie jest już live z Michem, za tydzień jest już zaprogramowany, że tak powiem, ustawiony, możecie sobie dałem Patryk Miszczam, Szyczy. To nie jest błąd, tylko celowo jak najbardziej tak jest. Nie najlepsze części, w mojej opinii 5 i 6 o wiele lepsze. No zgadza się, ale to akurat nawet sam Wes Craven powiedział, że jeżeli nie będzie dobrego scenariusza, to on nie wróci. No i nie wrócił. Z tematów F1 dobrym filmem był Wyścig z 13 roku z Brulem i Hemsworthem. Bardzo dobry, bardzo dobry. Fabularnie to, co nam prezentują, przypomina mi, był kiedyś taki film z Sylwestrem Stallonem i Tilem Schweigerem. Tytuł oryginalny Driven albo Driver. I rzeczywiście podobno była zasada, że Stallone tam wraca po latach i ma uczyć Modziola. Til Schweiger grał tego Zwola, a tam ktoś był jeszcze jego. Polecam materiał zakulisowy z Top Gun Maverick, świetnie ukazane, jak ten film pomysłowo nakręcono, więc rzeczywiście można to obejrzeć, można zobaczyć. Mam nadzieję, że panom wyjdzie, panom się uda i wszystko będzie w porządeczku. A teraz słów kilka. Widzę, że ktoś się próbuje dobić na Messengerze, no ale musisz poczekać, drogi widzu, bo teraz nie będę czasu. Gwiezdne Wojny. Można mu mnóstwo mówić. Ja w tym momencie stwierdziłem, że trzeba obejrzeć, a już w przyszłym tygodniu dowiecie się dlaczego. Trzeba obejrzeć i nadrobić serial Gwiezdnowojenny. I nadrobiłem. Taka fajna krótkometrażówka. 6 odcinków po chyba 15 czy 16 minut, bardzo ciekawe, ale Gwiezdne Wojny, koniec taśmowej produkcji, każdy film ma być wydarzeniem, podaje Empire Online i tak się zastanawiam, taśmowa produkcja, jeżeli wypuszczacie film co 3-4 lata, taśmowa produkcja, no, tak troszeczkę dziwne to dla mnie, ale niech będzie. W ubiegłym miesiącu Lucasfilm pochwaliło się, że po dłuższej przerwie wraca do realizacji pełnometrażowych filmów rozgrywających się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Teraz w rozmowie z magazynem Empire szefowa studia Kathleen Kennedy zapewniła, iż nadchodzące produkcje będą trafiać do kin w kilkuletnich odstępach, a każda z nich będzie wydarzeniem. Czekajcie, coś tylko sprawdzę. Coś tylko sobie popatrzę. Ok, 20, proszę bardzo, filmów. Niech gdzie to będzie, są filmy z kilkuletnim odstępem, tak? Więc zobaczmy, bo nie chcą każdego. Więc tak, pierwszy film 77 rok, drugi 78, trzeci 80. Tak, dobrze mówię? Nie. 77, 80, 83. Czyli pomiędzy pierwszym a drugim są 3 lata, pomiędzy drugim a trzecim są 3 lata. Okay? Nie liczę żadnych takich krótkometrażowych albo tak. Potem pomiędzy trzecim a czwartym jest 16 lat, pomiędzy czwartym a piątym są 3 lata, pomiędzy piątym a szóstym są 3 lata. Ok? To jest w ten sposób. Teraz dalej, pomiędzy szóstym a siódmym jest 10 lat, pomiędzy siódmym a ósmym są 2 lata, pomiędzy 8 a 9 są 2 lata. Okej, więc co? Więc gdzie to jest, że teraz mamy mieć filmy, które mają być w większym odstępie, co kilka lat, a nie masowo, bo tak nie bardzo czaję, o co tutaj chodzi. Te filmy nie powstają masowo, droga Kathleen Kennedy. Czy ty jesteś jeszcze na planecie Ziemia, czy już odleciałaś na Andor? A może gdzieś tam u Ewoków jesteś? Zawsze zastanawiałem się, stawiałem za wzór serię filmów o Bondzie. Każda kolejna część debiutuje na ekranach co 3-4 lata. Nie ma nacisku na to, by co roku wychodził nowy film. No tutaj też nie ma w Gwiezdnych Wojnach i tego nacisku nie ma i tych filmów też nie ma. Musimy sprawić, żeby wszystkie nasze produkcje stały się wydarzeniami. Lepiej mówić prawdę, że nakręcimy te filmy wtedy, gdy będą gotowe do nakręcenia, a potem wypuścimy je, gdy będą gotowe do wypuszczenia. Więc krótko mówiąc, zacznijcie kręcić filmy i nie ustalajcie wcześniej daty premiery. Powiedzmy, kręcimy Gwiezdne Wojny, film Jedi, coś tam i w tym momencie będzie gotowy? Kiedy będzie gotowy? Nie ma ciśnienia, no ale sobie sami stawiacie. W kwietniu w trakcie Star Wars Celebration w Londynie Lucasfilm zapowiedziało 3 nowe filmy rozgrywające się dawno temu w odległej galaktyce. Pierwszy wyreżyseruje Shamran Obaid-Chinoy, laureatka Oscarów za krótkometrażowe dokumenty. Jego akcja będzie rozgrywać się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w wydawisku Skywalker Odrodzenie. Bohaterką filmu będzie Daisy Ridley Ray. Drugi projekt nakręci Dave Filoni, współtwórca Mandalorianina, Boba Fetta i Ashoki, który zadebiutuje na Disneyu Plus w sierpniu. Czyli oni w tym momencie już wiedzą, że w sierpniu, ale jeszcze nie zaczęli kręcić. Film ma być kulminacją wydarzeń przedstawionych w wymienionych serialach. Projekt Mangolda będzie rozgrywać się 25 000 lat przed którąkolwiek z historii.
opowiedziano do tej pory w filmach, serialach z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Widowisko ma być utrzymane w klimacie biblijnych eposów i opowiadać o genezie mocy. Okej, w porządku. Ja rozumiem, że może ona odczuwać, dobra, mamy filmy, mamy seriale, mamy animacje, tego rzeczywiście jest dużo, no ale nie ma czegoś takiego, że oni to kręcą co 2 lata, co rok. Nie, no te filmy są co 3 lata, to 4 i to nie my im ich ciśniemy, tylko oni sami tak stwierdzają, że będą robić. No, jakoś tak to rzeczywiście dla mnie to jest słabo, po prostu słabo. Dawno wyleciałem z pociągu zwanego Gwiezdne Wojny. No, ja powiem szczerze, jestem w animacjach gwiezdnowojennych, fajne są rzeczywiście. Opłaca im się rzadziej, będą się pojawiać seriale i filmy tym lepszej jakości, a fani muszą odpocząć, bo tego tyle. No ale tych filmów nie ma, bo nawet jeżeli popatrzysz, to ostatni film Gwiezdnowojenny był wiele, wiele lat temu. Więc ja tak niespecjalnie wiem, o co tej panie chodzi. Cześć, witam Cię, Domin, bardzo serdecznie. Taśmowa produkcja co 16 lat? No pewnie, że tak, no wiesz, no. Nie, po prostu ta taśma jest zacięta chyba, no nie wiem, wydaje mi się, że ona jakoś tak niespecjalnie. Czy już było gadane o Marvelu? Nie, za chwilę sobie pogadamy, ale przed Marvelem jeszcze będą Oscary i Mastercard of Film Festival. Ja trochę obronię, teraz to ludzie mają wrażenie, że co chwila coś nowego się pojawia i ma się wrażenie, że wychodzi to taśmowo. Tak, ale to akurat nie są, ona w tym momencie mówi specjalnie, dokładnie o filmach, a w tym momencie te seriale rzeczywiście powstają co chwilę, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i co tu dużo mówić? Popatrzcie na Gwiezdne Wojny w tym momencie. Mieliśmy ten właśnie krótkometrażowy, była Bad Batch, tak? Parszywa Banda, czy jakoś tak. Był Mandalorianin, teraz się skończył Mandalorianin, niedługo zaraz będzie Ahsoka, czy tam Ashoka. Ja rozumiem oczywiście, że w serialach no to jest co chwilę, cały czas, ale jeżeli chodzi o filmy, no to nie ma takiej opcji, bo co najmniej jeżeli chodzi o ostatnią trylogię, było 2 lata odstępu, no to, a 2 lata? Może niech przestaną robić potem wersje specjalne, nowa wersja 4K, 8K, George Lucas, dodatkowe 3 sekundy i tak dalej. Nie róbcie tego, może w tym momencie będziemy troszkę mieli odpoczynek. Ale to też nie jest tak, że to my nakręcamy to oni sami sobie nakręcili tę spiralę. Bo gdyby nie było na przykład serialu, no nikt by nie pamiętał o Mandalorianie, gdyby go nie nakręcili. Czy Asoki, czy Boby Fett, czy Obi-Wana. To są ich pomysły, wymysły, no więc ciężkie. Dla mnie jest to pani się chyba nie zrozumiała, pani Kathleen Kennedy, pewnie chodziło jej o co innego, a wyszło jak zawsze. No wiadomo oczywiście, jak to w takich przypadkach jest. Przypominam Panie i Panowie, że gadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie. Teraz będzie o Oscarach, bo rzeczywiście Richard Dreyfuss się wkurzył. Wkurzył się na to, na co ja się wkurzyłem rok temu i cały czas jestem na to obrażony, więc mam nadzieję, że będzie dużo ciekawych informacji. Słuchajcie, koniec afery, nowe zasady walki o Oscary i to nie te zasady, które myślicie, podaje Deadline. Akademia Sztuk i Wiedzy Filmowej ogłosiła aktualizację zasad dotyczących walki o nominacje i Oscary. To pokłosie afery, jaka wybuchła po nominacji Andrei Riseborough. Afera, wielka afera. Pierwsze słyszę. Przypomnijmy, że Andrea Riseborough otrzymała nominację do Oscara za rolę w filmie To Leslie i choć już w listopadzie otrzymała nominację do 38. Film Independent Spirit Awards, nazwanych niezależnymi Oscarami, jej obecność w walce o statuetkę Akademii uznano za wielką niespodziankę, wręcz szok. Powodem był fakt, że To Leslie praktycznie nikt nie widział w kinach. Patrzcie, nikt nie widział, a był Oscar. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć, fajnie, że jesteś Wiktor i bardzo mnie cieszy, że na TikToku twój live przyciąga więcej widzów. Tak trzymaj. Lecimy, panie i panowie, dalej. Zaczęło się więc szemranie na temat tego, jak to możliwe, że taki film został zauważony przez członków Akademii. Pojawiły się mniej lub bardziej zawoalowane sugestie, że w czasie kampanii na rzecz Riseborough sięgano po nieprzepisowe sztuczki. Jakby jeszcze w Hollywood było coś takiego dozwolone, co? Bo kampania odbywa się oddolnie. Wyłożono prywatne pieniądze, a nie studia czy firmy PR-owej, czyli to już ich bardzo boli, że ktoś wpadł na pomysł, że można to zrobić inaczej, taniej, lepiej, skuteczniej. Aby zainteresować członków Akademii, by obejrzeli film na Oscarowej platformie, jeśli im się spodoba, przekonali swoich znajomych do jego obejrzenia i tak też się stało. Jennifer Aniston zorganizowała na przykład u siebie w domu pokaz filmu. Wiele osób dzieliło się swoimi entuzjastycznymi opiniami w mediach społecznościowych. Na przykład Kate Winslet, która pisała o Riseborough, że jest to najlepiej zagrana przez kobietę rola, jaką widziała w życiu. No i to im się wkurza, że użyli mediów społecznościowych. Akademia Sztuk i Wiedzy Filmowej uznaje prywatne pokazy za legalną część kampanii oscarowej. Słuchajcie, takie pokazy to jest nic więcej, tylko zwykła impreza, gdzie
w trakcie, gdzie zamiast meczu finału Ligi Mistrzów leci sobie film. Jedna pokazy takie nie mają statusu FYC, czyli For Your Consideration, co oznacza, że wytwórnie i firmy PR-owe nie mogą ich organizować, finansować ani reklamować. I to ich wkurza, ponieważ ktoś prywatny może, czyli Jennifer Aniston może, Lorenzo Lamas może, Skruch może, Iron Targaryen może, ale już na przykład 20th Century Studios nie może i to ich wkurza. Akademia doprecyzowała też zasady dotyczące mediów społecznościowych. Posty nie są zakazane, jednakże nie można w nich mówić o preferencjach wyborczych, swoich decyzjach, strategiach, a także o wymaganiach kwalifikacyjnych, w tym nowym standardach i inkluzywności mających na celu promowanie różnorodności w procesie nominacji. I tu się zaczyna cała afera, ponieważ na bazie tego odniósł się do tej całej inkluzywności Richard Dreyfuss, no facet w tym momencie, który już jest tak naprawdę po drugiej stronie i jego kariera już jest bardziej u schyłku niż gdziekolwiek indziej, no ale motyw jest taki, pewnie kojarzycie go ze Szczęk albo z bliskich spotkań trzeciego stopnia i udzielił wywiadu portalowi Deadline. Richard Dreyfuss, gwiazdor takich filmów jak Szczęki, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w ostrych słowach wypowiedział się o nowych standardach reprezentacji dotyczących tego, które obrazy będą mogły walczyć o Oscara. Wypowiedź aktora odbiła się już echem w internecie i spotkała się z krytyką w mediach społecznościowych, a ja jestem za. I to dobrze wam o tym mówiłem i zaraz powiem, o co mi chodzi. Tak powiedział Dreyfuss. Chce mi się od nich żygać, powiedział Dreyfuss w programie Firing Line stacji PBS o nowych oscarowych dyrektywach. To jest dziedzina sztuki. Tak, to również biznes, zarabia się na tym pieniądze, ale to również sztuka. Nikt nie powinien mówić mi jako artyście, że muszę ulec najnowszej, najbardziej aktualnej idei tego, czym jest moralność. Nowe zasady, jakie proponuje Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, są stopniowo wprowadzane od 2022, a całkowicie wejdą w życie przy okazji 96. ceremonii w 2024 roku. Zaraz odpowiem na wasze pytania. Określają one tak zwane standardy reprezentacji. Ekipy filmowe będą musiały uwzględnić określony procent osób z niedoreprezentowanych grup społecznych. Więcej o standardach jest tutaj. Ja w tym momencie nie będę tego omawiał. Omówimy sobie to przy przyszłorocznych Oscarach, a zresztą już chyba ze 2 razy omawiamy. Czym ryzykujemy? Czy naprawdę chodzi o to, żeby nie skrzywdzić czyichś uczuć? Nie da się tego zapisać w ustawie. Trzeba pozwolić, by życie było życiem, dodał aktor. Nie uważam, żeby w naszym kraju była mniejszość albo większość, którą należy aż tak wspierać. No i rzeczywiście to są jaja, bo okazuje się, że od 2024 roku panie i panowie, o nominację, nie o Oscar, o nominację, będzie się mógł ubiegać film, który oprócz tego, że był pokazywany w kinach, to i tamto, na przykład będzie miał tyle, a nie tyle osób z taką, a nie innym kolorem skóry, z takim, a nie innym upodobaniem do płci przeciwnej albo do płci tej samej i tak dalej, i tak dalej. Już nie będzie na przykład czegoś takiego, że Steven Spielberg, chociaż akurat nie najlepszy przykład, bo on to jest król i pewnie będzie mógł sobie powiedzieć, ale na przykład, że no nie będzie ten Spielberg, że opowie, okej, dobra, Janusz Kamiński robi u mnie od zawsze zdjęcia i teraz będzie Janusz Kamiński, a mu studio powie, nie, Steven Spielbergu, okazuje się, że masz zbyt mały procent na przykład kobiet. Więc musisz zwolnić Kamińskiego, zamiast jego musisz wziąć kobietę. Albo na przykład okaże się, a co, tutaj masz kostiumologa, z którym pracujesz od 30 lat. O, bardzo mi przykro, nie. Ten kostiumolog, to on jest Meksykaninem, co? No nie, masz już za dużo. To on musi być z Afryki. Rozumiecie to? Ogarniacie to? Nie to, że bierzesz najlepszego, tylko najlepszego w określonym i wtedy dopiero film będzie mógł być brany pod uwagę do nominacji do Oscara, nie do samego Oscara, po prostu paranoja. Laurence Olivier był ostatnim białym aktorem, który zagrał Otella. Zrobił to w 1965 roku z twarzą pomalowaną. Zagrał on mężczyznę i zrobił to wspaniale. Czy dziś mówi mi się, że nie będę miał szansy zagrać Otella? Czy ktoś, kto nie jest Żydem, nie może zagrać w Kupcu Weneckim? Czy poszaleliśmy? Czy nie wiemy, że sztuka to sztuka? Kontynuował aktor, który w 1978 roku zdobył Oscara za film Dziewczyna na pożegnanie. Rozmawiająca z aktorem dziennikarka Margaret Hoover dopytała, czy Dreyfuss nie uważa, że jest różnica między kwestią reprezentowania danych grup, a sprawą tak zwany blackface. To właśnie chodziło o to, że Laurence Olivier miał pomalowaną twarz. Zwłaszcza w kraju z historią niewolnictwa i
tak odpowiedział. Nie powinno być różnicy, bo to protekcjonalne, odparł aktor. Wynika z tego, że jesteśmy tak wrażliwi, że nikt nie może zranić naszych uczuć. Powinniśmy przewidywać, że ktoś może zranić nasze uczucia albo uczucia naszych dzieci. Dziś nie wiemy już, jak się postawić i strzelić prześladowo w twarz. Sekundkę tutaj patrzę. Dobra, zdjęcia dostaję, ok, później sprawdzę ze zdjęcia. Dla mnie to jest nieporozumienie, bo kręcąc film, powiem na swoim przykładzie, do tej pory ekipy, z którymi współpracowałem, czyli przy okazji, czy to mówię takich bardziej zawodowych, czyli przy okazji Predatora, czy przy okazji Dzieciaka, to było w sumie maksymalnie 50 osób. I dla mnie to nie miało znaczenia. I uwierzcie mi, i miałem w swoich ekipach kobiety i mężczyzn i różnego rodzaju kolory skóry, pewnie, że tak. Ludzie na 4 kontynentach pracowali przy tych filmach, różne preferencje seksualne i nie interesuje mnie to w ogóle. Jeżeli robisz dobrą robotę u mnie na planie, to mnie to w ogóle nie rusza. Naprawdę. To jest dla mnie chore, że musimy się zastanawiać, czy ja mogę jego zatrudnić albo ją zatrudnić, bo a czy w tym momencie, czy można na przykład, co? Bo co, nie wiem, chcesz zatrudnić, patrzysz, proszę bardzo, chcę zatrudnić Iron Targaryen, co nie? To co, muszę podejść do Ironka i powiedzieć, Iron, dziewczyny czy chłopaki? Kogo wolisz? No to w tym momencie już jest paranoja, prawda? I to jest dla mnie to jest chore. Ja po prostu bym stwierdził, że to jest dziwne, że jest prawda, bo rzeczywiście mnóstwo się wypowiadacie. Jak jestem fanem kina, a się powie, że się nie widziało Star Warsów, to się robi gównoburza z takim lat. Nie, niekoniecznie. Już tutaj patrzę. Ja dawno już się przestałem przejmować tym, że ktokolwiek przywali się do faktu nieobejrzany przeze mnie jakiegokolwiek filmu. Dobra, to było w porządku, to było to. Jeśli mam być pełna inkluzywność, to ja żądam 500 rodzajów niepełnosprawnych na film, pisze Films. No rzeczywiście, no coś w tym jest, bo potem się okaże, o proszę bardzo, masz człowieka bez nogi, a czy masz człowieka bez ręki, a czy masz człowieka bez wątroby i to się robi paranoja, to w tym momencie się robi chore. Ja rozumiem, że jest wymóg, ażeby film był wyświetlany w kinach, tam określonych kinach w Stanach Zjednoczonych, czy tak jak było przez Pandemix, że mieli specjalną ideę, ta platforma specjalna Oscarowa jest, ale to się robi już w tym momencie naprawdę debilizm. Racja, w sumie nie ma się czym przyjmować. Mam wrażenie, że każdy film, który jest co najmniej dobry i jest uważany za klasyczny, ciężko nogę. Okej. Czy te standardy to nie dyskryminacja? No to jest, bo na przykład polski film wojenny nie będzie mógł być nominowany, bo w 1939 nie było u nas innych pigmentów skóry. No i co w tym momencie zrobisz? Ale nie było innych pigmentów skóry, ale to nie oznacza na przykład, że osoba odpowiedzialna za, strzelam, catering, księgowość, kostiumy, nie może być właśnie innego koloru skóry. Wiesz, no w tym momencie będziesz musiał kombinować. A co się na przykład okaże, że na przykład nie będzie osób w danym kolorze skóry, czy na przykład preferencji w danej robocie, to co, nagle będzie musiał z kosmosu wziąć osobę i wymyśleć, ty kurczę, ale ja potrzebuję mieć 3 Azjatów, a nie mam. Bo w polskim przemyśle na przykład, nie wiem, w dziale kostiumologa nie ma Azjatów. No to co ja zrobię? Mam nadzieję, że będą oczywiście inne wymogi, jeżeli chodzi o kino międzynarodowe. No tutaj jest, po prostu dla mnie to jest dziwne, naprawdę dziwne. Ja jakoś tego nie ogarniam. Czy w tym coś jest, żeby im ta poprawność polityczna nie wyszła kiedyś bokiem? Słuchaj, za kilka dni będzie premiera miniserialu o Kleopatrze na Netflixie, tak? Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Kilka tygodni temu był też jakiś serial o brytyjskiej królowej, tak? Z XVIII wieku też. No, ja rozumiem pewne rzeczy, ale powinno być inkluzywne. Zgadza się, Adaś, żyjemy w powalonych czasach. No coś tutaj się rzeczywiście dziwnego dzieje, coś się nie zgadza. Amerykańskie wytwórnie to sobie jakoś poradzą, ale co ma zrobić indyjski filmowiec, czy przecież tam mnie i teraz muszą takie ściągać po całym kraju, żeby zagrał w filmie 15 minut. No coś w tym będzie, to po prostu jakoś dziwnego. Dokładnie, to było to o Annie Boloń, o to mi chodziło. No dziwne to się robi, naprawdę dziwne się robi, jest ta poprawność polityczna, i o ile naprawdę, jeżeli rola pasuje do aktora, aktorki, mnie to nie interesuje, jak to jest zagrane, pod warunkiem, że to oczywiście ma sens, ma ręce i nogi, no bo wiadomo, że powinna jakaś tam zgodność historyczna, sensowna być, ale żeby takie rzeczy robić, żeby ścigać, to po prostu ja tego nie ogarniam. No ale przejdźmy do ciekawszych tematów, bo rzeczywiście jeszcze kilka ich, panie i panowie, zostało, a tutaj widzę, że się rozgadałem, a ja akurat bardzo lubię. Słuchajcie, Mastercard Off Camera, festiwal kina niezależnego w Krakowie. Znamy zwycięzców festiwalu, informacja nadesłana.
W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera 2023. Zwycięzcą konkursu głównego został ukraiński film Do You Love Me w reżyserii Toni Nojabrowej. Ja akurat miałem okazję kiedyś wygrać festiwal filmów w Krakowie. Niestety nie ten. Konkurs główny, słuchajcie, jakie były nagrody. Przepraszam bardzo. Konkurs główny, wytyczanie drogi. Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości $25,000 powędrowała do, tak jak mówiłem, Do You Love Me Toni Nojabrowej. Konkurs polskich filmów fabularnych, panie i panowie. Nagroda Dominiki Kulczyk i The Flights w wysokości $100,000. Laureatem został film Tata w reżyserii Anny Maliszewskiej. Gratuluję bardzo. I nie jest to jedyna nagroda dla tego filmu, bo dzisiaj była akurat, jak mówiłem, na Polsacie była dzisiaj premiera tejże gali, panie i panowie. Nagroda w wysokości $50,000 złotych, ufundowana przez BNP Paribas i Mastercard. Nagroda Female Voice powędrowała do Klaudii Śmieja-Rostworowskiej, producentki filmu Silent Twins. Jeżeli chodzi o nagrodę dla najlepszej aktorki konkursu polskich filmów fabularnych, to laureatką została Dorota Pomykała za rolę w filmie Kobieta na dachu i świetnie naprawdę odebrała tę rolę. Jeżeli widzieliście galę, no to wiecie dokładnie, o co chodzi. Nagroda dla najlepszego aktora powędrowała do Eryka Lubosa za rolę w filmie Tata, a Eryka uwielbiam, naprawdę nieważne w czym on gra, w czym on występuje, jest niesamowity. Brzydki jak noc, ale jest niesamowity. Mastercard Rising Star dla najlepszej debiutantki, akurat w tym roku dla Soni Szyc za rolę w filmie Miało cię nie być. Dokładnie to córka Borysa Szyca, panie i panowie. Nagroda publiczności, film Kobieta na dachu w reżyserii Anny Jadowskiej. Nagroda Fipreszci Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura. I dalej jeszcze lecimy. Nagroda Kipa, czyli laureat Jakub Mróz za produkcję filmu fabularnego pod tytułem Słoń, a wyróżnienie dla Anny Mazerant i Łukasza Kowalskiego za produkcję filmu dokumentalnego Lombard. 63 sekundy. Nagroda, organizatorzy Muzeum Powstania Warszawskiego i Mastercard, laureaci, pierwsze miejsce Wiosna, autorka Magdalena Guzek, drugie miejsce Poczekam na siebie, autorka Olina Farenko, miejsce trzecie Plan na przyszłość, autor Michał Maciejewski, a wyróżnienie Szkoły Filmowej w Łodzi, Przypadki, autor Jakub Borowski. I gratuluję wszystkim zwycięzcom. Tutaj patrzę na komentarze i już widzę. Cześć, Adrian Majek, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, panie i panowie. Jeden z najstarszych, nie wiekiem, ale stażem subskrybentów na tych kanałach. Słuchajcie, teraz pora pogadać troszkę o komiksach, więc przejdziemy do komiksu, bo tutaj też się dzieje. Zaczniemy od Margot Robbie, panie i panowie, od Margot Robbie. Ja tylko przypomnę, że jeżeli już mówię o komiksach, jest konkurs Strażnicy Galaktyki, część trzecia, moja recenzja. Udostępniacie, nieważne gdzie, udostępniacie na swoich mediach społecznościowych i potem pod tamtym filmem wpisujecie udostępniłam. Czas jest do końca miesiąca. Jeżeli pod tamtą recenzją zrobi się 1000 wyświetleń, a jest już ponad 200, to wylosuję 3 takie piękne, proszę bardzo, marcinowo-recenzjowe kubeczki i powędrują one do Was. Więc działamy, głosujemy. A teraz, panie i panowie, pora na Margot Robbie, bo jest plota, że ona przenosi się do Marvela. Podaje The Direct i może zagrać ważną postać. Aktorka Margot Robbie zmieni komiksowe barwy i przejdzie do konkurencji? Aktorka jest jak dotychczas wcielała się w Harley Quinn w filmach DC, jest podobno kandydatką do zagrania pewnej popularnej postaci z uniwersum Marvela. Czy wiecie może, o kogo chodzi? Panie i panowie, może wiecie, o kogo chodzi? Dajcie znać. Specjalistka od hollywoodzkich przecieków Daniel Richman twierdzi, że Marvel Studios zaoferował dwukrotnie nominowany do Oscara aktorce rolę Sue Storm, czyli Invisible Woman w nadchodzącym widowisku Fantastyczna Czwórka. Więc dosyć poważna rola rzeczywiście, bo to i Avengersi, i można powiedzieć X-Meni. Nie znaczy to, że została obsadzona w roli, ale że włodarze Marvela chcieliby ją zobaczyć w tej roli. Według ostatnich pogłosek innymi kandydatkami do roli Sue Storm były m.in. Mila Kunis, Jodie Comer, a także Alison Williams. Margot Robbie wcieliła się w Harley Quinn 3-krotnie w filmach Legion Samobójców, Ptaki Nocy, a także Legion Samobójców The Suicide Squad. No, nic tylko czekać. Rzeczywiście mi się wydaje, że ona byłaby bardzo, bardzo dobrą kobietą, tylko też nie wiem, jakie tam są sprawy kontraktowe. Muszę zapytać Wiktora. On powinien rzeczywiście wiedzieć, jak to się
dzieje. Jeżeli wierzyć plotkom, Robbie ma szansę zagrać u boku takich aktorów jak Adam Driver i Paul Mescal. Ten pierwszy, oj, bardzo mi przykro, nie odbieram teraz połączeń. Ten pierwszy miałby wystąpić jako Reed Richards, Mr. Fantastic, a drugi jako brat Sue, czyli Johnny Storm, Human Torch, ludzka pochodnia. Mówi się też, że w postać przeciwnika Fantastycznej Czwórki Galactusa miałby zagrać Antonio Banderas. Więc naprawdę jestem, jak to mówił Lechu, za, a nawet przeciw. Bo no Margot Robbie jest świetną aktorką, prawda? Tylko jak mówię, jeżeli tam się będzie wszystko zgadzało kontraktowo, to ją pewnie DC puści. A słuchajcie, to nie jest aż tak, nie jest takie niemożliwe, bo z tym jest różnie. Czemu tam telewizor nie działa? Co się stało? Wyłączył się? Czemu nie dajecie znać, by się telewizor wyłączył? Słuchajcie, ja go używam jako monitora właśnie. O, proszę bardzo, ciach i sprawdzamy. I już jest, już się telewizor włączył. Tara, magia, XXI wiek. Skoro mowa o Fantastycznej Czwórce, to teraz Paul Mescal, panie i panowie, również The Direct. Jak wiadomo, Marvel szykuje na 2025 rok. To, co wam mówiłem wcześniej, jeszcze nie ma filmu, jeszcze nie ma czasami scenariusza, a data już jest premiery. Fantastyczną Czwórkę. Jednak na razie nie udziela żadnych oficjalnych informacji na temat obsady. Taka sytuacja jest wodą na młyn internetowych plotkarzy. Jeden z nich, właśnie ten Daniel Richman, na swoim Patronite ujawnił, kto jego zdaniem może zagrać jednego z czołowych Fantastycznej Czwórki. Patronite. Ma Patronite, proszę bardzo. Więc jak on ma Patronite'a, to ja też mam Patronite'a. Dodać dwa, wiadomo o co chodzi. Według Richmana Marvel Studios zaproponowało rolę widowisku Irlandczykowi Paulowi Mescalowi. Miałby on się wcielić w postać ludzkiej pochodni. Wcześniej w aktorskich wersjach zagrali ją Chris Evans, czyli Kapitan Ameryka, a także Michael B. Jordan, znany jako Adonis Creed również. To, że pojawiają się takie doniesienia na temat Mescala, w ogóle nie dziwi. Po przełomie aktorskim, jakim był dla niego udział w serialu Normalni Ludzie, nie można narzekać na brak ofert. Tym bardziej, że ostatnio potwierdził swoją aktorską wartość, w docenionym filmie After Sun. Rola przyniosła mu nominację do Oscara, a także do BAFTY. Problemem może być właśnie liczba projektów, z jakimi związany jest Mescal. Aktor ma bowiem zagrać m.in. w widowisku historycznym Gladiator 2, który wyreżyseruje Ridley Scott. Nie, to nie jest problem, uwierz mi. Dany trio, o którym wcześniej mówiłem, kręci po kilkanaście filmów rocznie, także jak najbardziej dałby radę. No, oby się udało rzeczywiście, byłbym za, a nawet przeciw, bo ta ostatnia Fantastyczna Czwórka to delikatnie mówiąc było dno dna. Tam tego się po prostu nie dało oglądać. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Komiksy, super sprawa. Recenzja też. Aha, chodzi o Strażników. Dziękuję bardzo. Galacticus zagra na gitarze. No, zobaczymy, nie? I będzie Un hombre sin sombrero, que me gusta lo mejor. Pozwólcie, że ja nie będę dalej śpiewał, będę nawet próbował. Ale słuchajcie, lecimy dalej, jeżeli o komiksach mowa. Od bałwanka Olafa do MCU. Josh Gad w serialu Marvela. Oczywiście mowa o anglojęzycznej wersji, bo wiadomo, że w polskiej wersji był to Czesław Mozin. Tak podaje Heroic Hollywood. Współpraca z Disneyem to nic nowego dla Josha Gada, który między innymi użyczył głosu bałwankowi Olafowi z Krainy Lodu oraz zagrał w aktorskiej Pięknej i Bestii. Czy pora na kolejny krok? Dołączenie do uniwersum Marvela? Według najnowszej pogłoski aktor pojawi się w jednym z nadchodzących projektów Marvel Studios. Specjalista od hollywoodzkich przecieków Jeff Snyder tym razem. Widzę, że chyba mają na Ctrl-C, Ctrl-V. Specjalista od hollywoodzkich przecieków. Dziękuję bardzo i lecimy dalej. Ujawnił w podcaście The Hot Mic, że Josh Gad zagra w serialu Marvela Wonder Man. Schneider nie wie jednak, w jaką postać może się wcielić aktor i przestrzega, by na chwilę obecną traktować tę informację jako plotkę. Josh Gad to aktor znany z takich projektów jak Gdybym tylko tu był, Polowanie na drużbów, Piksele, tak, to on grał jednego z tej bandy ludzi, którzy walczyli z pikselami, Morderstwo w Orient Expressie, Artemis Fowl, zagrał też w serialu Wolf Like Me. No i to jest chyba bardzo dobra wiadomość, bo akurat lubię tego aktora. A co wiemy o tytułowej postaci? Proszę bardzo. Wonder Man zadebiutował w 9. zeszycie Avengers w 1964 roku. Tak, pamiętam te czasy, taki stary jestem. W latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams, syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła, wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries.
Mężczyzna zgodził się na ofertę barona Zimo, który zaoferował mu supermoce, m.in. nadludzką siłę i umiejętność latania, w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę Herosa z graniem w filmach. Gwiazdą produkcji ma być Yahya Abdul-Mateen II. W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Gross. Realizacja serialu powierzono twórcy Shang-Chi i Legendy Dziesięciu Pierścieni. Guest opowiada za fabułę, a Creton w pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą. No więc rzeczywiście nie jest to jakiś tam serial, który tworzą jakieś ziutki, które się na tym niczym znają. To nie tworzy tego żaden Patrycjusz Wegeta. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie. Do zobaczyska, Adaś, widzimy się za tydzień. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie dobrze. A teraz jeszcze na temat komiksów. Tak, jeszcze są dwie wiadomości na ten temat. X-Force. Jak X-Force to wiadomo, że Deadpool 3 i kompletujemy X-Force, proszę bardzo. Rob Delaney również w Deadpoolu 3 podaje deadline, tym bardziej, że on się już pojawił wcześniej w Deadpoolu, właściwie w drugim. Coraz więcej starych znajomych w obsadzie widowiska Deadpool 3. W pierwszym filmie o Deadpoolu, przygotowanym przez Marvel Studios, pojawi się również Rob Delaney, znany m.in. z filmów Tom i Jerry i także Katastrof. Gwiazdą produkcji jest oczywiście Reynolds, a Delaney wystąpił w Deadpoolu 2, gdzie wcielił się w postać niejakiego Petera. On tam to jest ten koleś, co tam nic mu się nie udaje i odchodzi w pewnym momencie, bo nie ma żadnych mocy. Był to jedyny pozbawiony supermocy członek stworzony przez Deadpoola drużyny X-Force. W Deadpoolu 3 powrócą również m.in. Morena Baccarin jako Vanessa Searlsy, Stefan Kapicic jako Colossus, Karan Soni jako Dopinder i Leslie Uggams jako niewidoma Al. W filmografii Delaney'a są również filmy Oszustki, Gorący temat, Szybcy i wściekli Hobbs & Shaw, Pokémon Detektyw Pikachu, Tom i Jerry oraz serial Katastrof. Niedługo zobaczymy go w widowisku Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, panie i panowie. No i super. Bardzo mnie to cieszy. A co wiem o Deadpoolu 3? Póki co nie wiemy, o czym opowie Deadpool 3. To jest kolejna fraza, którą mają na kopiuj wklej. Ctrl-C, Ctrl-V. Bo rzeczywiście inaczej tego nie można było zrobić. Scenariusz filmu napisały siostry Wendy Molinox i Leslie Molinox-Loughlin, znane z serialu Bob Burgers. Główną rolę zagra Reynolds oczywiście. Deadpool. Pojawi się jeszcze Hugh Jackman w roli Wolverina. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to pierwszy film pod egidą Disneya, ale oni powiedzieli, że nie, spokojnie, to będzie R-ka, będziemy jechać grubo. Jeżeli już Deadpool się pojawi w X-Menach czy Avengerach, to troszeczkę go stonujemy, ale akurat jeżeli chodzi o swój film, to będzie naprawdę grubo, będzie się działo. A teraz przechodzimy tak po trosze, że tak powiem, do clou naszego dzisiejszego odcinka, czyli Blade. Marvel wstrzymał pracę nad filmem, wszystko z powodu strajku scenarzystów. W zasadzie Blade już niedługo się ma zacząć kręcić, a tutaj, jak podaje The Hollywood Reporter, są problemy, panie i panowie, są problemy. Pech wciąż prześladuje twórców nowej ekranizacji Blade'a. W związku z trwającym aktualnie strajkiem scenarzystów, studio Marvel zmuszone było po raz kolejny opóźnić start prac na planie zdjęciowym. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu producenci ogłosili, że Nick Pizzolatto pisze nową wersję scenariusza filmu. Niestety kilka dni później w Hollywood wybuchł wspomniany wyżej strajk i świeżo zaangażowany autor zmuszony był przestać pracować nad tekstem. W efekcie zaplanowane na czerwiec zdjęcia w Atlancie zostały odwołane. W tej chwili nie wiadomo, kiedy twórcy będą w stanie wejść na plan. Przypomnijmy, że w najbliższych miesiącach mają rozpocząć się zdjęcia do dwóch innych produkcji, czyli do Deadpoola 3, a także Thunderbolts. W tej chwili nie wiadomo, czy w przypadku tych projektów studio decyduje się na ten sam krok, co przy okazji Blade'a. Więc jest grubo. To, co wam mówiłem wcześniej. Już w tym momencie oni mają datę premiery, ale jeszcze nie mają skończonego scenariusza. To są po prostu jakieś jaja, ale to nie jest jedyny film, który ma problemy. Co z widowiskiem DC Superman Legacy? Pyta się The Wrap. Przed nami trzeci dzień strajku scenarzystów zrzeszonych w WGA. Im dłużej trwa, tym więcej pytań pojawiać się będzie na temat stanu filmowych projektów z wielkich wytwórni. No i jedno z nich dotyczące widowiska DC Superman Legacy otrzymaliśmy właśnie odpowiedź. Jak podaje portal The Wrap, James Gunn skończył pisanie pierwszej wersji scenariusza widowiska. Oczywiście nie jest to jeszcze tekst gotowy do nakręcenia, ale solidny fundament, który pozwoli na kontynuowanie procesu preprodukcji i doboru obsady. A to już trwa. Gunn sam niedawno ujawnił, że rozpoczęto już pracę nad kostiumami i scenografiami.
Reżyser, który jest też jednym z szefów DC Studios, jest już w trakcie poszukiwania twórców ról w swoim widowisku. Nie musi się jednak spieszyć i strajk scenarzystów nie powinien negatywnie wpłynąć na realizację filmu. Gunn planuje bowiem wejść na plan zdjęciowy dopiero w lutym przyszłego roku. Premiera zaplanowana jest na październik 2025, więc akurat przynajmniej w tym aspekcie nie ma problemu. Czy czekam na nowego Flasha? Bardzo, bardzo, naprawdę. Z tego, co wiem od osób, które już ten film widziały, naprawdę rewelacja. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Szkoda, że czekam. Wiem, że zabrzmi to jak żyła pod kamieniem, ale dlaczego strajkują? O tym będzie za chwileczkę, spokojnie. Dużo ma z tym wszystkim wspólnego sztuczna inteligencja. A teraz lecimy dalej. Słuchajcie, trwają zdjęcia do Pierścieni Władzy. Kręcone są one bez twórców serialu, podaje Variety. Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów serialu platformy Prime Amazon Video Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Prace nad drugim sezonem nie zostały sparaliżowane przez strajk scenarzystów. Jest jednak ale. To prawda, że zdjęcia do serialu są kontynuowane. Na planie nie ma jednak twórców i showrunnerów tegoż projektu. Jest to związane z przepisami strajkowymi gildii scenarzystów. Zgodnie z nimi członkowie WGA, czy tam WGA, którzy przy serialach mają też inne funkcje, w czasie strajku nie mogą ich pełnić. Jeśli więc w czasie kręcenia zdjęć do drugiego sezonu trzeba będzie podjąć decyzje twórcze dotyczące na przykład fabuły, to ani Payne, ani McKay nie będą mogli tego zrobić. Cała odpowiedzialność spada na pozostałych producentów oraz reżyserki poszczególnych odcinków. Zdjęcia do drugiego sezonu realizowane są w Wielkiej Brytanii. Producenci przygotowali procedury na wypadek spodziewanego strajku, więc no nie jest najgorzej, więc jak tam się ubezpieczyli w pewien sposób. I tutaj kolejna, proszę bardzo, kolejna produkcja, która jest wstrzymana. Prace nad finałowym sezonem Stranger Things wstrzymane. Co się stało? Pyta się Twitter. Fani Stranger Things będą musieli uzbroić się w cierpliwość z powodu strajku scenarzystów. Cześć Szymku, witam Cię bardzo serdecznie. Teraz gadamy o strajku scenarzystów i o tym, jak sparaliżował Hollywood. Z powodu strajku scenarzystów twórcy seriali Bracia Duffer zmuszeni byli opóźnić start prac na planie zdjęciowym finałowego 5. sezonu. Pisanie scenariusza nie kończy się z chwilą rozpoczęcia zdjęć, napisali autorzy na Twitterze. Chociaż jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem produkcji z naszą wspaniałą obsadą i ekipą, to nie jest to możliwe podczas tego strajku. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie osiągnięte sprawiedliwe porozumienie, abyśmy mogli wszyscy wrócić do pracy. Jak udało się ustalić portalowi Deadline, Dufferowie i ich zespół zdążyli napisać scenariusze finałowego sezonu jeszcze przed rozpoczęciem strajku. Gdyby jednak okazało się, że w trakcie zdjęć potrzebne były jakiekolwiek poprawki w tekstach, no to lipa. Żaden z autorów nie mógłby ich nanieść z powodu odbywającego się od 2 maja strajku. Cześć Johnny Depp, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o strajku scenarzystów. Szczegóły finałowego sezonu Stranger Things trzymane są oczywiście w tajemnicy. W rozmowie z Deadline Dufferowie powiedzieli jednak tak. Bohaterowie będą w samym środku akcji, będą mieli cele i motywacje. Myślimy, że zaoszczędzimy w ten sposób kilka godzin opowieści i dzięki temu ta seria będzie się naprawdę wyróżniać. Jesteśmy pewni, że wielki finał będzie znacznie dłuższym, będzie przypominać powrót króla z 18 zakończeniami. No zobaczymy. Na razie nie wiadomo, kiedy się rozpocznie produkcja. Nie ujawniono również, kiedy zadebiutuje serial na Netflixie. Tak to wygląda. A pytaliście o co? A ja tutaj nie przełączyłem, proszę bardzo, nie przełączyłem. Niech będzie teraz. O, już jest dobrze, przełączyłem. Tak. Teraz o co chodzi z tym strajkiem scenarzystów? Naprawdę, o co chodzi? Krótko mówiąc, już Wam mówię. Akurat za portalem Deadline. Johnny Depp mówi, długo nie posiedzę, bo jutro rano do roboty, a widzę, że ciekawe tematy. No tak, no to odcinek będzie dostępny w archiwum, możesz sobie spokojnie obejrzeć. Wszystkie odcinki na żywo są później dostępne, czy to w formie tutaj podcastu wideo, czy w podcastu audio na Spotify'u, Apple Music, Google Podcast i tak dalej, do wyboru Johnny, do koloru. Słuchajcie, mówię o strajku. Czego wszyscy tak bardzo się obawiali, stało się faktem. Dziś o północy, jest to oczywiście artykuł sprzed kilku dni, czasu Los Angeles, czyli o 9 rano czasu polskiego, rozpoczął się strajk zorganizowany przez amerykańską gildię scenarzystów, czyli WGA.
Pierwsze pikiety planowane są już na popołudnie. Dlaczego scenarzyści strajkują? Już Wam mówię. WGA co kilka lat negocjuje z producentami ogólne warunki pracy, w tym zasady zatrudniania, pensji, opłacania składek zdrowotnych, emerytalnych itd. Dotychczas obowiązujący kontrakt zbiorowy właśnie wygasł. Negocjacje w sprawie nowego kontraktu trwały 1,5 miesiąca i nic nie przyniosły rezultatu. Więc krótko mówiąc, nie zgadza się włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal. W oficjalnym komunikacie WGA czytamy: decyzja została podjęta po 6 tygodniach negocjacji z Netflixem, Amazonem, Apple, Disney, Discovery, Warner, NBC Universal, Paramount i Sony pod auspicjami Alliance of Motion Picture of Television Producers. Komitet negocjacyjny WGA rozpoczął ten proces z zamiarem zawarcia sprawiedliwej umowy, jednak odpowiedzi studiów były całkowicie niewystarczające wobec kryzysu egzystencjalnego, z którym borykają się scenarzyści. No ja się w sumie nie dziwię, że chcą podwyżek, no bo biorąc pod uwagę, jaka na całym świecie jest inflacja, no to po prostu jest hardkorowo. Scenarzyści oskarżają wytwórnie o tworzenie środowiska wyzysku, w którym zadania scenarzystów zlecane są freelancerom i osobom zatrudnionych na umowy śmieciowe, unikając tym samym kosztów związanych z rzeczywistym zatrudnieniem. Z kolei AMPTP oskarża WGA, ależ pięknie to brzmi, nie? Że przyszli na negocjacje z nierealnymi żądaniami, co oznacza, że scenarzyści wcale nie chcieli osiągnąć kompromisu. A o co chodzi najbardziej? Główne punkty niezgody? Najważniejszą kwestią sporną okazały się ogólne zasady wynagradzania oraz składek. AMPTP twierdzi, że spełnienia żądań scenarzystów oznaczałoby wzrost wypłat dla nich o 429 milionów dolarów rocznie, czyli prawie $0,5 miliarda. Dużo. Studia były gotowe na podwyżkę w wysokości 86 milionów dolarów. No ale co tu dużo mówić, jeżeli podwyżki dla wszystkich scenarzystów mają wynieść $0,5 miliarda, a tak na przykład patrzymy, dopiero co mówiłem, Super Mario Bros. Już zarobił ponad $1 miliard, no to chyba nie wiedzą, o co chodzi. Scenarzyści domagali się uregulowania wykorzystania sztucznej inteligencji w przygotowaniu, poprawianiu scenariuszy. AMPTP uznało, że skoro sztuczna inteligencja nie jest członkiem, nie może funkcjonować na takich zasadach jak żywy scenarzysta i zamiast regulacji zaproponowali coroczne spotkanie, na których dyskutowano by o wyzwaniach stwarzanych przez nową technologię. Ogłoszony właśnie strajk scenarzystów jest pierwszym od tego z 2007-2008 roku. Wtedy trwał on 100 dni i doprowadził Hollywood do paraliżu. Wiele projektów upadło, inne były realizowane bez nadzoru scenarzystów. Tak patrząc na filmy z Hollywood, bardzo często mam wrażenie, że większość jest zrobione bez nadzoru scenarzystów. Pierwszymi ofiarami tego strajku będą programy na żywo, takie jak wieczorne talk show. Na szczęście wasz ulubiony program, czyli Co tam w Hollywoodzie, jest niezagrożony, bo Skruch nie podlega żadnym amerykańskim scenarzystowskim wyznacznikom. Słuchajcie, no rozchodzi się o 340 milionów dolarów, więc domyślam się, że stowarzyszenie zapewne ma ilość tam członków, no i krótko mówiąc każdy chce podwyżki. Ja się nie dziwię, bo jeżeli popatrzycie, że tak średnio, już nie mówię o Polsce, tu jest hardcore, ale powiedzmy w Irlandii na przykład inflacja wynosi 9% teraz, więc jeżeli pomyślicie na przykład, że ktoś przykładowo zarabiał 1000 dolarów, 1000 euro w Irlandii miesięcznie, no to o 8% strat, no w tym momencie zarabia, ile to będzie? 900, tak? No plus minus oczywiście. No i ktoś może powiedzieć, no ale co to jest? Ale jeżeli sobie weźmiecie pod uwagę, że ze scenarzystami to nie jest nagle tak, że dostajesz, w większości oczywiście, dostajesz etat i co miesiąc masz płacone, tylko masz płacone od sztuki, no to już jest rzeczywiście inaczej, już jest naprawdę słabo w związku z tym, a ludzie potrzebują płacić za koledzy, za studia, zrobić zakupy, kupić mleko, kupić masło, zapłacić czynsz i opłacić prąd i gaz, więc no to jest troszeczkę takie dla mnie słabe. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Wiadomo, że to jest stara zasada, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i w Hollywood to oczywiście się jak najbardziej sprawdza. Tutaj wszystko patrzę, wszystko gra i trąbi elegancko. Dziękuję za wszystkie łapy w górę, zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. A czy to będzie szybko rozwiązane? Wydaje mi się akurat, że takie wytwórnie wielkie właśnie jak Disney czy Warner Bros., oni się nie muszą przejmować. No, jaki problem jest taki, żeby wziąć, pomyśleć w ten sposób, ile jest filmów, ile jest produkcji, które są pomyślane, nie no, to my to wrzucimy na platformę streamingową. No to może się okazać naraz, że jednak gro
projektów, które były pomyślane na platformę streamingową, nie trafią tam, jednak zamiast tego trafią do kina, bo trzeba będzie rzeczywiście jakoś to zapchać, może wypromować nowe rzeczy. Jestem ciekaw, co wy na ten temat myślicie. Czy rzeczywiście to może być dobre dla nas, czy nie? Z serialami, no tutaj może być problem, może mieć Wiedźmina III już chyba nakręcili, co? Więc to akurat nie powinno być żadnego problemu, pewnie tutaj będzie w fazie montażu i tak dalej, więc ciężko powiedzieć. Ja jestem zainteresowany, bo to jest mowa oczywiście o sztucznej inteligencji, jaki to będzie miało wpływ na całokształt, to znaczy, no wiadomo, że w tym momencie tam jakieś powiedzmy zarysy, jakieś poprawki są robione, ale jeszcze póki co nie ma takiego projektu, a pewnie to się stanie niedługo. Słuchajcie, skoro dostaliśmy Kubusia Puchatka, bo można, no to wiecie dokładnie, że oni lubią testować, próbować nowe rzeczy. Domyślam się, że za czas jaki dostaniemy film albo serial, który był napisany przez sztuczną inteligencję, no i wtedy to będzie rzeczywiście już zabawnie. Proszę bardzo, Ironek tutaj podpowiada, że Wiedźmin 3 miał już nawet teaser, czyli krótki zwiastun, więc proszę bardzo. Nie oglądam żadnego sezonu, jakoś mnie nie kusi, a sagę całkiem lubię. No ale akurat dobrze wiemy, nawet przecież jak mu tam jest. Henry Superman, niegdyś Cavill, również zmyka stamtąd, bo twierdzi, że no tak jak traktują ten świat, no to nie jest nic dobrego, nie jest nic ciekawego, ja bym chciał inaczej. No i rzeczywiście tu się trudno dziwić, on ma rację. Więc Hollywood póki co jest zamknięte. Też tutaj była mowa o różnego rodzaju talk showach. Jeżeli mamy programy, które rzeczywiście odpowiadają na to, co się dzieje codziennie, no to tam może być lipa, bo jeżeli mamy jakieś powiedzmy satyryczne albo które totalnie nie są związane z wydarzeniami bieżącymi, no to często jest tak, że jest nagranych kilka do przodu, prawda? Ja osobiście uwielbiam na przykład MasterChefa australijskiego. On jest nagrywany rzeczywiście prawie sezon do przodu, więc jest w porządku. A jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. Już patrzę, co piszecie. Jurek Piechota pisze, inflacja i to, że podobno coraz wyższe są koszty życia w USA, robią swoje wszystkie, te talk show można wywalić, najważniejsze, że nasz program będzie dalej. Oczywiście, że tak. Dobrze tutaj Jurek mówi, to jest wasz program, bo też pamiętajcie, że oprócz tego, że podrzucacie pomysły, podrzucacie gości, mówicie, słuchaj, Skruch, tego byś zaprosił, a w tym momencie już trwają rozmowy, wróć. Dogadaliśmy się już i wiemy, że już wystąpi, tylko teraz ustalamy datę. Mowa oczywiście o dżentelmena, który prowadzi kanał Kino Sztuk Walki, więc za czas jakiś będziemy troszeczkę gadali o kinie kopanym, czy Billy Blanks, czy Matthias Hughes, Charles Bronson, a może coś innego, zobaczymy, ale już jest wiadomo, tylko ustalamy, więc wy tworzycie to. Tak samo kultowe horrory, to wy podrzucacie nominacje, to wy wybieracie i tak dalej, więc jak najbardziej. Ma być horror o Bambi i Piotrusiu. Słuchaj, Aaron, jeżeli chcesz, obejrzyj sobie jak powstawał albo recenzję Kubusia Puchatka Krew Miód. Tam jest podana lista, bo pamiętam, że przy okazji tworzenia tamtej recenzji sprawdzałem dokładnie, jakie już twórcy zapowiedzieli horrory. Kubuś Puchatek 2 będzie, Bambi, Piotruś Pan. Oni tam, z tego co pamiętam, chcieli jeszcze Żółwie Ninja, ale to jeszcze nie jest w domenie publicznej i kilka innych, więc rzeczywiście będzie się działo. No, zobaczymy. Amerykańcy będą mieli przerwę od głupiających talk show. Zgadza się. Co tam w Hormudzie nieustannie w ramówce w niedzielę o 21:30. I to jest niesamowite, bo ten program tak naprawdę, no wiadomo, że są przerwy, no bo albo jestem chory, albo czasami się zdarza, że internet nie teges, albo jakieś inne coś wypadnie, ale ogólnie powiedzmy w roku są 54 tygodnie, no tam powiedzmy 50 odcinków rocznie jest i on już jest nieprzerwanie, ja wiem, 6 lat? Długo, naprawdę długo, więc rzeczywiście jest grubo. Sherlock, Poirot niedługo lądują w domenie. Sherlock i Poirot już są w domenie publicznej, właśnie to sprawdzałem, pamiętam, że akurat są, ale też już wiem, że zapowiedzieli dużo więcej rzeczy z domeny publicznej będą, no trafią krótko mówiąc, no, do horrorów i innych rzeczy, więc zobaczymy, jak to będzie się działo, ale mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie, dobrze, sensownie. Ja tylko przypomnę, panie i panowie, za tydzień będzie naszym gościem Michał Szczepański. Pogadamy sobie o Patryku Wedze. Będzie rzeczywiście dużo zabawnie, ciekawie. No, mam nadzieję, że będzie niesamowicie, że będzie to dobry, ciekawy odcinek. W przyszłym tygodniu będzie się działo, bo akurat w poniedziałek, we wtorek wyląduje dziesiątka, nowa dziesiątka, czyli top 10 naj.
więc to się pojawi. We środę oczywiście pojawia się trzecia część. Tak, trzecia część Omenu, tak. A co będzie w piątek? Już wam mówię, jaka recenzja się pojawi w piątek. Czy mam gdzieś tutaj zapisane? Mam gdzieś tutaj zapisane, jak najbardziej. Pojawi się, panie i panowie, Matka. Pojawi się Matka. Jest to produkcja Netflixowa, więc to akurat będzie w piątek. Także czekajcie. Oprócz tego codziennie oczywiście shorty, czy to na YouTubie, czy to na TikToku, Instagramie, Twitterze albo na LinkedIn. A z mojej strony dzisiaj, panie i panowie, to wszystko. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę, suby. Dokładnie wiecie, o co chodzi. I na żywo widzimy się nomen omen, tak jak tutaj pisze Ironek, za tydzień. Cześć.